Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek podcastu Gamepolis i zaraz dowiecie się, co na nim będzie. Nie przedłużam więc i zapraszamy. A dzisiaj powiemy sobie o premierze remake'u Obliviona nazwanego dziwacznie Remastered, czyli jak bez marketingu z totalnym shadow dropem zrobić potężne liczby i podbić internet. Następnie powiemy sobie o patchu do Baldur's Gate 3, konkretnie do patchu 8.0, czyli w końcu mamy upragniony crossplay oraz tryb fotograficzny. Następnie porozmawiamy sobie o materiale, który był już na kanale, o tym czy gry w całości na płytach, ze wszystkimi danymi na płytach, na kartridżach mają jeszcze sens w dzisiejszych czasach. Później przejdziemy do tematu Forcy Horizon oraz Indiana Jonesa na konsoli niebieskich, czyli o tym, że kończy się pewna epoka Xboxowej konsolowej ekskluzywności. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Michał Libra, czyli członek redakcji Game Only, którego serdecznie pozdrawiam i który obecnie recenzuje remake Obliviona. Także na ten temat będzie on sporo do powiedzenia. I zaczynajmy. No dobra, no to zaczynamy. Zacznijmy od Shadow Dropa, który rozpalał umysły wszystkich graczy już od dawna, czyli od remake'u Obliviona. Od remake'u Obliviona, który Bethesda mylnie nazywa remasterem, bo to w sumie nie jest remaster, tylko to jest remake. To jest dziwne, ale zostawmy to już to. To, co tutaj natomiast jest ważne, to że ten tytuł był właśnie Shadow Dropem, czyli miał taką premierę totalnie z dupy, bez żadnego marketingu, a pomimo to popularność tej gry jest po prostu ogromna. Ona na Steamie zgromadziła ponad 180 000 graczy w dzień premiery. Na konsolach pewnie możemy liczyć co najmniej 2 razy tyle, także jest to całe multum graczy. Teraz pytanie, czy ten remake jest taki fajny, czy on rzeczywiście jest taki spoko? I dlaczego mimo tego Shadow Dropa, mimo tego, że nie było żadnego marketingu, on się cieszy taką popularnością? Tutaj przyznam, że szybko zacznę akurat ja ten temat, bo miałem okazję chwilę zagrać, także będzie krótko. Ja tutaj chciałbym nawiązać akurat do grafiki w tej grze. No pewnie większość z Was zdaje sobie sprawę, że ten tytuł jest na naszym kochanym silniku Unreal Engine 5. Jak ja to usłyszałem, to od razu zapaliła mi się czerwona lampka, że to będzie wyglądało jak gówno. No i wiecie, patrzyłem na ten gameplay, co oni tam pokazywali, jak to zajebiście wygląda, ale mówię, nie ma chuja, żeby to tak wyglądało na konsoli, na Xboxie, nie? No to ale mówię, ściągnąłem tą grę, zobaczę jak to wygląda. Odpaliłem sobie, wyszedłem sobie jeszcze na dwór, żeby to dokładnie sprawdzić, żeby nie było, że tam w tym lochu siedzę, nie? Cały czas, także wyszedłem sobie na dwór i mówię, kurwa, ale to naprawdę wygląda tak jak na tym filmiku, tak? Wygląda naprawdę kozak. No ja jestem totalnie zszokowany, jak ta gra wygląda. Nie spodziewałem się tego po grze na Unreal Engine 5, bo tak jak mówiłem, z reguły dostajemy takie rozpikselizowane jakieś badziewia. Tutaj Mydło. Dokładnie. Tutaj grafika jest naprawdę kozak. Myślę, że większość tytułów, nawet takich stricte graficznych, tutaj się może schować. No wygląda to świetnie. Ja jeszcze dodam, że na Xboxie właśnie to odpalałem Series X w trybie zarówno 60 i 30 fps. Nawet w tym 60 wygląda to świetnie. Rozdzielczość się wydaje bardzo wysoka. Grafika jest kozak i artefaktów osobiście nie widziałem. No jestem totalnie zaskoczony. Także to tyle, jeżeli chodzi ode mnie, bo ja tylko miałem dosłownie sekundę, chwilę zagrać, tylko chciałem zobaczyć tą grafikę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Słyszałem jeszcze, że podobno na PC jest troszeczkę gorzej z tym. Ale zaraz powie mi o tym Michał, bo on już to recenzuje. Także Michał, oddaję Ci pałeczkę. No to z mojej strony pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne, bo jak zacząłem grać w tym więzieniu na początku, no to takie było nostalgiczna podróż, bo od razu sobie wskoczyłem w te łańcuchy, żeby sprawdzić, czy się poruszają, tak samo Czy jak fizyka jest, nie? Tak, w tej części z 2006 roku, no czyli w oryginale Obliviona. Ale z takich rzeczy bardzo ciekawych, to na początku sobie sprawdziłem, jaką wersję DLSS zaimplementowali w tym remake'u, remasterze Obliviona i okazuje się, że jednak na najnowszą się nie pokusili, bo jest wrzucone 3.7.20, a już mamy dostępną 3.10.2.1. Także jeżeli ktoś gra na PC-cie, to warto sobie podmienić te binaria, to się chyba nazywa pliki DLL. Biblioteki, tak, no. na te nowsze.
I cóż, tak naprawdę pierwsze wrażenia są super. Naprawdę oczarowany grafiką. Ile ty tam grałeś już w ogóle? Animacjami trochę mniej. No już mam 7 godzin na liczniku. Fajnie wygląda to, że w końcu te postacie jakoś wyglądają przyjemnie dla oka. W tym oryginalnym Oblivionie raczej, nie wiem, mnie przynajmniej było ciężko stworzyć kogoś, kto wyglądał po ludzku. No nie, tam się nie dało. Mordy były takie spłaszczone. No tak dziwacznie to było. Plastusie. Plastusie. No, teraz nawet Kazici wyglądają tak w miarę, no, przyzwoicie. Można nimi grać. Głaskania. Tak, można pogłaskać. Ale kurczę, no, to jest remaster, wygląda jak remake, ale im dłużej się gra, tym bardziej czuć, że jednak to nie jest drewno, coś, to co drewno. można nazwać w pełni remake'iem, nie? Chociaż animacje niektóre wyglądają tak żywiej, no nie? No to są chyba animacje takie defaultowe z Unreal Engine 5. Na pewno, jeżeli ktoś gra w widoku TPP, to bardzo czuć te same naleciałości. Ja gram. O, no to witam w klubie. Te same naleciałości, te same ruchy, które są widoczne na przykład w Out. Gdy na przykład idziemy do tyłu, idziemy w przód, postać tak trochę pływa po No, Dziwacznie to podłożu. wygląda. W Out było Cofanie gorzej. się koniem to jest patologia. Jest patologia. Chociaż jest lepiej niż w About, bo tutaj postać nie zachowuje pędu, gdy na przykład skręca. W About tak No, masz znosiło tak. na boki, nie? Tutaj już jest lepiej. No. Drifta Ale jest, robił. jest kosmicznie dziwna, na przykład jest animacja sprintu tutaj w tym Oblivionie. No, Mówiłeś to właśnie. fakt, no, to racja. Albo ona to jest za fakt. szybka, albo sprint jest za wolny. Znaczy to pokonywanie metrów na sekundę. Tak mi nie To jak w pasuje. Call of Duty. No, tak jak Call of Duty. Ale kurczę, tym, co mi się mega podoba, to są widoki wszelakich, nie widoki, kurczę, efekty wszelakich enchantów, które mamy tutaj w Oblivionie. Jakieś, nie wiem, zaklęte miecze, zaklęte zbroje, no to fajne są dla oka, nie? Coś takiego, co nawet w Skyrimie jeszcze im się nie udało potem zrobić i tam społeczność musiała zategować modami, które też są bardzo ciekawe w przypadku tego remastera Obliviona, bo to tak naprawdę nie działa bezpośrednio na Unrealu 5. Tam pod spodem cały czas jest Oblivion i jak się okazało, gdy wrzucili pliki tego remastera do Construction Kita, który był do Obliviona, no to się rozpakowało i można modyfikować. O, to ciekawe, to ja o tym nie wiedziałem totalnie. To zostało Także przemyślane. no już niektóre mody, Czyli które co, są... mamy podobny case jak z Diablo 2 Resurrected. Że masz pod spodem ten w sumie tak naprawdę tą stare Diablo. No właśnie, ale nie można tego nazwać, że to jest silnik, no nie, pod spodem, ale wszystkie, kurczę, nie wiem, paczki z jakieś z teksturami, Systemy jakieś, dialogami, skrypty, no to jest wszystko chyba 1:1 przeniesione. Bo niektóre mody, które były dla oryginalnego Obliviona, są już portowane na Unreal Engine 5. No to spoko, to dużo modów będzie pasować właśnie. Fajnie będzie można to wszystko przeportować, nie? No fajnie, bo to dużo łatwiej moderom, nie? No, znacznie łatwiej. Że nawet takie duże mody podejrzewam, że wtedy się tam mogą znaleźć dużo łatwiej, będzie dużo szybciej, nie? Ale też, Także kurczę, fajna sprawa. im dłużej będziecie grać, to będziecie widzieć, że ta gra wygląda jak coś z tego roku, ale to jest drewno stare, nie? Ale nie czuć, Było nie już czuć w ogóle. wspomniane, nie? No, to prawda, ma rację, 100%. Kurczę, nie wiem, Ale- wchodzicie do tego imperialnego miasta, nie wiem, czy ono się nazywa imperialne miasto po polsku, Imperial City? Imperial City, Nie wiem, do chyba. stolicy wchodzicie, No. to tam jest kilka osób na ulicy, które się poruszają, nawet te ich ścieżki poruszania się wyglądają dosłownie tak jak w 2006 roku, nie? Więc skręcają gdzieś w bok, idą przed siebie, nie mają żadnego celu, podchodzi jeden do drugiego, rzucają jakimiś losowymi dialogami, jeden mówi, ktoś tam umarł, ktoś tam Strzałem mówi, w o, kolano. dobrze dla ciebie. No, ale wydaje mi się, że na przykład głosy są na nowo nagrane, bo wydaje mi się, że jest więcej aktorów, nie są takie podobne do siebie. Tak, oni coś tam mówili, że nagrywali. chyba Znaczy jakieś właśnie dialogi. audio było coś zmodyfikowane, coś ogólnie Tak. było ruszane, tylko teraz kwestia, czy to było przepuszczone przez AI jakieś, czy faktycznie wzięli i aktorów i dogrywali wszystko, nie? No tak czy siak wygląda to nieźle. efekt Tak, jest, no tam audio ogólnie, no to, że górna póła, nie? No i wiadomo, soundtrack, no to kurwa, to już z oryginału, nie? To już robił, No to robił Ja mam cały rozpierdol. czas na Spotify'u. No, Kozaczek jest.
Sam Nie, Nie, Japan. no muzyczka w tej grze to jest taki klimat. No. Tak się, to w ogóle wczuwasz się od razu, że wsiadasz na konia, czy latasz po tym świecie i naprawdę czujesz, że jesteś w tym świecie. W No. sensie jest ta imersja na bardzo dobrym poziomie. Od razu się chce tą zbroję dla konia kupić, stary. No ja już kupiłem za 500 golda. Prekursorzy mikropłatności w końcu przecież, nie? Pierwsze DLC to było płatne, takie zbroja dla konia. Nie, kurczę, ale taka podróż nawet z tymi zadaniami jest fajna, taka nostalgiczna. Na przykład, nie wiem, ork, który zjada własne konie, nie? Które teoretycznie ma sprzedawać, albo ta wioska z niewidzialnymi ludźmi. No, zarąbiście Nie, to jest tutaj dobre to zaimplementowane. jest zrobione. Zresztą, Tylko szkoda, No, że poza tym, że te zadania są przeniesione, no tak dobrze, nie? No tak dobrze jak w oryginale, to też przeniesione są bugi, które były w oryginale, no, nie? To jest to, Tak? Czyli no, na to przykład- słyszałem, tak. Tak, no, to Wywaliło prawda. mnie już chyba ze 2 razy, nawet nie wywaliło do pulpitu, ale miałem nieskończony ekran ładowania, nie? Także czekałem 5 minut, 10, to już mówię, no chyba wystarczy, nie? To już restartowałem grę. Tak, potrafią W ogóle- się NPC bugować, że zadania nie możesz skończyć, bo po prostu w trakcie się zawiesza i nic się nie dzieje, a powinno coś się dziać. Takie typowe to, co się działo wtedy, dzieje się i teraz. No, w ogóle misje jakieś z eskortowaniem kogoś, ktoś za nami idzie, to jest koszmar, nie? Jak no musiałem to zawsze tego był koszmar, no. Benkarta pana cesarza eskortować, to myślałem, że się pokroję po prostu. 2 gości za mną szło, jeden wskoczył na konia, drugi nie wskoczył, biegł za nami. Ten na koniu na każdej kamieniu się blokował, nie? Musiałem podbiegać do niego i przesuwać go razem z tym koniem. Masakra. Potem... A jak masz dużą ekipę NPC-ów, to oni się sami potrafią siebie przesuwać. Ja na samym początku tak. miałem, jak masz tą scenę w celi na samym początku, jak wchodzą do ciebie ekipa z tym cesarzem, to wszedł pierwszy ziomek i następny wszedł, ale tak jakby ten pierwszy się za wcześnie zatrzymał i ten wchodzi w niego i ten jak taka, nie wiem, szafa przesuwa się nie ruszając, taki sztywny, nie? Mówię, ja pierdolę. I zagrałem, mówię, 10 minut gry. Czy nawet nie. Czyli stary, dobry Oblivion, nic się nie zmieniło. Dokładnie. Ale wiesz co, dobrze, że da się ich przesuwać, jak się do nich podchodzi, bo w niektórych No, grach to też potrafią fakt się w sumie. blokować i nie da się ich przesunąć. No w Że jest niektórych grach najgorzej. tak jest, że potem jest tragedia już, nie? Jak ci wejdzie w drzwi na przykład, to już kaplica, kurwa, nie? Także dobrze No. się da ich przesuwać. Ale- A jeszcze tu chciałbym do jednej rzeczy nawiązać, jeśli mogę ci wejść słowo, bo chciałem też nawiązać do tego, co mówiłeś, że jest właśnie mało zmian i dlatego to w sumie nazwali, bo to jest remake, ale nazwali go remasterem, właśnie go dlatego nazwali remasterem, bo jest mało zmian. Ale moim zdaniem, ja jestem zdania, że fajnie, że to jest jednak taki niby remaster, że tych zmian jest mało, bo im mniej jest zmian, czy mniejsza szansa, że oni to spieprzą, wiesz? No tak. Znaczy wiesz, to jest... Zresztą tak to jest- bezpiecznie poszli, nie? No, bezpiecznie, ale to jest faktycznie, wiesz, gra, nie wiem, której nikt się nie spodziewał, a jednak każdy potrzebował, najwidoczniej, bo to widać po No. tym, co się dzieje, jaki ona szał w ogóle zrobiła. Ja w Obliviona nie grałem nigdy na kompie, to była jedna z moich w ogóle pierwszych gier na 300, może nie pierwszych, no ale w ogóle pierwszy raz w Obliviona grałem na 360 na premierę. I ja we łbie to miałem obraz tej gry, ją zapamiętałem tak jak ona teraz wygląda, jak oni wypuścili ten zwiastun. Mówię, kurwa, przecież to wygląda tak samo jak 19 lat temu, po czym odpaliłem sobie gameplay na YouTubie, ale to nie z kompa, tylko z 360, złapałem się za głowę i mówię, ja pierdolę, przecież to jest masakra jakaś, nie? No ale mówię, tak to zapamiętałem i wiesz, no dla mnie to strzeliło bardzo, no tylko ja mam jeden problem aktualnie z tym remasterem ich. Cena, jaka u nas O, no występuje za ten produkt, to jest 250 zł, Druga najwyższa cena druga na świecie. najwyższa cena na świecie, tak, Normalka. tam Nie, no gdzie to nie nie jest tyle warte. to jest 50% tego, co jest u nas, to potrafi być w innych państwach. No ja nie wiem, jak ten przelicznik działa, to nie jest normalne. Chujowo działa. Dziadowsko działa. No, I biorąc pod uwagę właśnie, że główną zmianą w Oblivionie to jest ta grafika, która no faktycznie robi rozpierdol, no. to poza tym to jest dalej stary Oblivion, czyli możesz sobie kupić za 30 zł na promocji Obliviona, wpierdolić do niego mody i będziesz miał mniej więcej podobne wrażenia. No, Nie.
Nie? Tu się Aż w tak to ogóle nie zgodzę, nie? Jest o wiele płynniej. Nawet z najlepszymi modami, jakie znalazłem do widoku TPP, do oryginalnego Obliviona, no to nie byłem w stanie osiągnąć takiej Czyli płynności jednak sterowania Unreal w tym zrobił- widoku, nie? Unreal To jednak jednak, jest spoko. Unreal zrobił swoje, no ale widzisz, no ale poza tym to sam mówiłeś, że gameplayowo i tak dalej, to czuć, że to jest dalej to samo drewno, nie? No mi się No to wydaje, jest- że to jest dużo za duża cena, w sensie, no ja nie mówię, że to powinno tam 100 zł kosztować, no ale 250, no nie, no ludzie. Znaczy się, no, kwestia z tą ceną. No, cena jest jaka jest, ale no, nie oszukujmy się, 3/4 graczy, może mniej, może przesadziłem, ma starego Obliviona. I można kupić update chyba za 45 zł do nowego Obliviona. Serio? A to nie jest Tak? przypadkiem wersja standard do jakiejś Nie, tam to jest premium? chyba... To jest deluxe chyba do tego nowego. Ja z Tak, tego co też mi się czytałem wydaje, że to ostatnio jest- i widziałem. Nie, na pewno tak nie ma, że za 40 parę złotych. Nie Wątpię, ma opcji. stary. 45 zł to jest upgrade ze zwykłego do Deluxe. Deluxe. To widziałem, bo to Dokładnie. samo też jest na Playce. Nie wiem, może tam na Steamie czy gdzieś jest jakiś tam upgrade. Faktem, że no, liczby wykręciło to Przydałby się w kosmiczne na Steamie wykręciło to liczby i aż byłem w szoku, nie? Bo właśnie samo No. to, że w sumie to był tydzień takich przecieków, żadnego konkretnego info, nic, nagle bach, jutro jest pokaz, elo, na następny dzień No. właśnie mamy ten pokaz, możecie już Shadow ściągać, drop. już jest w Game Passie, dziękuję, do widzenia, nie? Pozamiatane. No ładnie I- siadło tam. I momentalnie to było, nie wiem, od pokazu niecała godzina, a tam 100 000, wiesz, na Steamie już graczy. No. Podejrzewam, że na Game Passie to 5 razy tyle. Wiesz, konsole, no masakra. Poszło to No i elegancko, dobrze, no ale było potrzebne, nie? no widać było potrzebne. No widzisz, stara gra, 19 lat, tak, a jednak no nie chcę tutaj, wiesz, mówić jakiś tam, ale no przy niektórych nowych grach to no potrafi Lepsze dużo takie stare niż- potrafi niż te zawstydzić jeszcze, nie? No, Także wiesz. tak, też tak mi się wydaje. I ogólnie jeszcze chciałem tutaj dodać na koniec, że my tak teraz mówimy, że ten Oblivion wyglądał, znaczy ty mówiłeś, Rafał, właśnie, że ten Oblivion wyglądał kiepsko. Oryginał, nie? Natomiast no, czy ja sobie jeszcze patrzę na niego, mi się wydaje, że nadal wygląda nieźle, a dodam więcej, że jak on Ale to wyszedł ja ci w mówię. 2006, to Zobacz to robił wersję rozpierdol konsolową. graficzny. Zobacz wersję Znaczy ja- konsolową. Ja wiem, bo ja grałem Z na tej Xboxa. konsolowej wersji. Z Xboxa, tak, ja grałem. No. No i teraz ogrywałem niedawno też tą konsolową, tylko że w 4K już, tak? Bo No. dostała patcha 4K 60 FPS. Ale nadal mi się wydaje, wygląda całkiem nieźle, nie? No Że wiesz, pamiętajmy, tutaj że ta gra ma wychodzisz- 19 lat, nie? No tak, tu wychodzisz, tu masz ten efekt drzewa, trawa, odbicia, wiesz. A tam No, tutaj wychodzisz, jest kozaczek, nie? patrzysz na górę, 2 drzewa, gładka ziemia, raczej no niby trawa, ale bez tekstur. Tak, To widać, jest, wiesz, nie? no tam już wychodzi, wiesz, no to, że to Ale jednak kiedyś ma to 19 robiło lat. robotę. A no tak, no Kiedyś wiesz, to no mówię, był ja to kozak. tak No, zapamiętałem. 20 lat temu na Ja pewno. to tak zapamiętałem, to wiesz, no wiadomo, że tam łeb ci robi różne śmieszne rzeczy i właśnie inaczej zapamiętujesz sobie Tak, te gry. Wiecie co, ale jak pójdziecie No. dalej w tym remake'u, remasterze Obliviona, to poczujecie, jak bardzo to jest stara gra i jak jej mapa była planowana na stare systemy. Bo Tak? ja tak nie zapamiętałem tego źle z oryginału, ale ta mapa jest strasznie taka górzysta, strasznie źle się po niej biega, jak Tak, wyjdziecie na no. jakieś otwarte obszary. Widać, że te góry były robione po to, żeby ograniczyć zasięg rysowania, nie? Żeby mniej wczytywać i nie widać, co tam jest za górą. Mega O, źle jeszcze się po niej właśnie. chodzi. Wczytywanie, nie? Gdzie nie wejdziesz, Loadingi, tak. każda to widać. chałupka, Boże, pyk, te pyk, drzwi I to jest jest całkiem długie. nieporozumienie. pyk. Ano, Jeszcze- silnik Bethesdy. Ano. Taki był. Jak wszedłem do miasta pierwszego, to myślałem, że mnie pogrzeje jakoś, nie wiem. Drzwi, ekran ładowania, drzwi, ekran ładowania, drzwi, ekran Panie, ładowania. to Starfield jest, panie, kochany. Ja nie grałem w Starfielda i nie Ciesz żałuję. się. O, a jak już mówisz o mieście, to warto zaznaczyć, że nie przynieśli wszystkiego, co było w oryginale, bo na przykład nie ma mapy lokalnej. Jest ta główna mapa, Właśnie. nie? Ale Tak, wyjdziecie no, gdzieś, no, to no. nie ma tej mniejszej tam z rozpiską, gdzie jest jakiś sklep na przykład. No to jest duży błąd. Albo moim tego nie zdaniem, znalazłem, bo albo przecież tego to- nie ma. No Albo ja tego też nie zapomnieli. widziałem. To jest duży błąd, bo to się przydawało do rozeznania się, gdzie jest jakiś sklep i w ogóle, tak? Także nie wiem, po co to usunęli. No chyba, że to tam jest, tak? Ale chyba, że gdzieś jest poukrywane. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Nie wiem. Ja jeszcze mogę powiedzieć coś o optymalizacji na PC. No śmiało.
Generalnie to jak zacząłem grę, byłem bardzo pozytywnie nastawiony, bo miałem odpalone ultra ustawienia, DLSS-a na jakość i miałem jakieś 100 klatek w Full HD na RTX 3060 Ti, ale jak wyszedłem już na otwarty świat, to z tych 100 klatek zrobiło się około 50 i generalnie na przykład bardzo dużo zżera, jeśli chodzi o wydajność, odbicia powierzchniowe. Musiałem to wyłączyć, żeby mieć stabilniejszą grę. A to w ogóle na Przynajmniej u tym mnie tak jest. Lumenie, nie? Ten Lumen cały jest też zaimplementowany do tego, nie? Jest, ale nie odpalałem tego, nie odpalałem jeszcze tego. Ten numer bardzo dziwnie To działa, jest. bo To ciśnie. Nie odpalałem tego, no ale generalnie zjechałem potem z ustawieniami na wysokie po prostu, z najwyższych. DLSS-a zmieniłem na balans, no i te 60 klatek, 50-60 klatek, w zależności, wiesz, od, nie wiem, no w lasach tak jest dużo lokacja, roślinności wiadomo, było, nie? od lokacji, no to trochę dropiło do tych 50 z 60, ale generalnie no to tak 60 klatek mniej więcej trzyma na moim zestawie. I no wizualnie to ja byłem w niebo wzięty, w sensie no zrobione na przykład jak deszcz pada i w rzece ci się te krople odbijają, robią fale, no fenomenalnie jest to zrobione, jeśli chodzi o takie rzeczy. No tylko mówię, no jak ktoś ma takie słabsze, starsze karty, no może być problem, bo to jednak Unreal. No wiadomo. Tak przynajmniej osobiście uważam, że jak ktoś ma karty poniżej serii 3000, ewentualnie seria 2000, ta high-endowa, czyli 80 na przykład, no to może mieć problem z graniem na jakichś wyższych ustawieniach, bo nawet oglądałem wczoraj też streama u kogoś i grał na 4070 Ti i miał bardzo podobne klatki, co ja na 3060 Ti w tych samych rozdzielczościach, nie? Mhm. No ja tylko dodam, że na konsolach chodzi, znaczy przynajmniej na Xboxie chodzi kozaczek. Jak mówiłem, No. pięknie wygląda, chodzi 60 FPS, jest kozaczek, nie? Jakby co. Dobra, to tyle, jeżeli Halo, chodzi o Obliviona. halo, No. Bethesda, ja tam na K-Mailerze czekam. A jak, no ty czekasz, a my dziękujemy, jakby co? Dobry pan z Bethesdy, dziękujemy. bardzo dziękujemy. A jeszcze na koniec dodam, bo jak oglądałem ten pokaz, to ja byłem przekonany, No. że to jest gwóźdź do trumny dla tego projektu Skyblivion, ale im więcej gram, to ja dalej czekam do tego Skybliviona, nie? Czyli tego Obliviona na silniku Skyrima. Wydaje mi się, że on Oni- będzie bliżej faktycznego remake'u niż to, co teraz dostaliśmy, ten remaster. Oni w ogóle dostali, z tego co wiem, te chłopy od tego moda dostali za darmo właśnie te Kopię tego remastera? Obliviona. Tak, no, To podostawali miło. za friko, im podrzucali tam, także spoko, wiesz. No lepiej w tą stronę niż ubijać zaraz projekt, tak? Bo to Tak. wiadomo jak to zazwyczaj się kończy z jakimiś takimi rzeczami, a tu jest... Nintendo. Sony się jest kłania. Spoko, no tu też Sony, nie? Też lubi sobie Albo Nintendo. robić. Albo Nintendo, no a tu, no to to się szanuje, gratulacje, nie? Za takie podejście. Może oni To tak jest podejście specjalnie prokonsumenckie wysłali, po słuchaj. prostu, nie? To jest bardzo prokonsumenckie podejście. No. No to się ceni, tylko że No tak, zastanawiam że się, tak. czy to nie była taka szydera, wiesz? Że oni wysłali im te kopie remastera i mówi, zobaczcie nubki jak się to robi, nie? Zobaczcie frajerzy, jak to się robi. myślę, że nie. Mi też się tak wydaje, też bardziej Żartuję. się skłaniam ku opinii Benego. Żartuję. Dobra, przejdźmy teraz do następnego tematu. Następny temat to jest patch do Baldur's Gate 3 i to jest nie byle jaki patch, bo to jest ogromna aktualizacja. W tej aktualizacji dostaliśmy crossplay, o który już od dawna prosili gracze. No i do tego mamy też tryb fotograficzny, którego w sumie nie wiem dlaczego nie było, bo powinien, myślę, mi się wydaje, być od samego początku. Ja w to nie grałem, także oddaję Ci głos Imprezka. Bo wiem, że testowałeś tego patcha, tak? Przed premierą. Tak, testowałem przed premierą, Testowaliśmy. A testowaliście? ale nie, ja testowałem też przed premierą, bo miałem na konsolę dostęp 2 tygodnie wcześniej, Benny. Widzisz Benny w widoku? Ale, ale tak, no tak, jest to duży patch. Przede wszystkim, co ja zauważyłem, poprawili jeszcze, i tak optymalizacja była poprawiona po premierze, ale jeszcze bardziej poprawili tą optymalizację. U mnie na PC-cie działa to bez żadnych wspomagaczy. Na loku zostawiłem sobie po prostu lok 70, 7 klatek, żeby mi to się skalowało ze 144 FPS-ami, tymi hercami.
I bez żadnych wspomagaczy, wszystko natywnie leci po prostu. Gra działa perfetto, nie ma żadnych spadków klatek. Odpalałem na Steam Decku, również jest poprawa wydajności. W trzecim akcie zamiast tamtych 20 paru klatek normalnie mamy 30. Jest bardzo dobrze, optymalizacyjnie poprawili. Co jeszcze? No dodali nam crossplaya. Testowaliśmy razem z Benem, tak jak mówi, ja grałem na PC, Benny grał na konsoli, graliśmy w 6 osób. 6 Benny? osób, no. 6 osób. Tak, bo modowaliśmy sobie jeszcze, bo oryginalnie można grać w 4 osoby. No 4, tak. Ale host, jak zainstaluje moda, to można grać do 8 osób. I I działa to Jest tam naprawdę. tylko- Jest chaos, to jest tyle, że jest chaos, nie? znaczy tak, jak już ustawi się wszystko, to działa wszystko zajebiście, że tak powiem, tylko trzeba się dogadywać, bo jest dużo osób i jest chaos. Ale no samo połączenie się, no to trzeba być po prostu przechodzić pewne kroki, czyli host z PC-ta najpierw musi Znaczy, połączyć nie, wiesz, konsolę. JJ, jak masz 4, czyli bez modów grasz, to nie ma żadnego No problemu. tak, to nie trzeba ma żadnych zaznaczyć, że nie problemów, ma tylko ja żadnego, mówię nie? o tej szóstce, A, nie? no to Tylko ja mówię o tak, tej no. szóstce. I przede wszystkim jak w crossplayu jeszcze grasz, bo jak grasz w crossplayu, no to jak ktoś jest, to tak, przede wszystkim najlepiej jak jest hostem PC, łączą się najpierw konsole, a potem dopiero PC-ciarze. No i niestety I wtedy konsole wszystko mogą działa. być tylko 3 wtedy. 3 w crossplayu, no to tak. Ale to nie jest kwestia Larianów, to jest kwestia moda, który ktoś stworzył. Bo nominalnie Lariani nam dali 4 Sloty. 4 sloty, tak? No i tak, wydajnościowo jest dobrze, generalnie rzecz biorąc, photomode jest też zajebisty, robiłem fotki i po prostu dziwna jest kwestia, że nie dali tego od razu, bo No nie wiem, dziwne. moim zdaniem to nie było jakieś. Chociaż no nie wiem, no jestem deweloperem, ani żadnym programistą, więc no to mogę tutaj gadać głupoty, że no w mojej opinii nie było to pewnie jakieś trudne do Nie było zaimplementowania. trudne, naprawdę, no to nie jest takie trudne. Photomode, Photomode jest fenomenalny jeszcze jak grasz w koopie. Co tam można wyprawiać? Takie My pozy żeś- można Jak cudować. my żeśmy przez 2 godziny w środku nocy na waleta biegali w 4 tam i robili jakieś popierdolone zdjęcia po tych wioskach tam, to masakra w ogóle, nie? No. Po No pijaku. poza tym, że dostaliśmy ten crossplay wyczekiwany, przeze mnie był wyczekiwany tak naprawdę od premiery, bo ja chciałem kupić Baldura na konsolę, ale nie dali wtedy crossplaya i zdecydowałem się na Steam Decka, bo chciałem to przejść w koopie z moim szwagrem. I generalnie ja przeszedłem tą grę całą na Steam Decku. Spędziłem w niej 190 godzin na Steam Decku. No, z racji, że to jest gra turowa i nie jakoś dla mnie to nie był problem. Te 30 czy tam spadki do 20 paru klatek, ale no i potrafiło to trzymać i 60 i 40 w zależności od lokacji. No to poza tym dodali też jeszcze nowe subklasy, czyli bierzemy sobie na przykład, przypuśćmy, nie wiem, zaklinacza, tak jak ja sobie wziąłem i masz nowe opcje, masz nową subklasę, możesz mieć nowe czary i takie rzeczy, gdzie jak już jakiś czas temu mówili, miało nic takiego nie być, ale jednak dali. I to też dla mnie było To zajebiste. spoko. No i generalnie, tak podsumowując ode mnie, tego całego patcha. Jak gra ma ode mnie 10 na 10, zawsze i wszędzie, to no sam patch dodaje jeszcze 11 na 10. Teraz ma dalej taki 10 kozak? na 10. Kozaczek No i w bity. sumie no tyle byłoby ode mnie, no ja, no co tu, no polecam każdemu. Jak ktoś nie grał w Baldura trójkę, ogólnie jak ktoś nie wie, czy mu siądą turówki, to też jest taka rzecz. To niech spróbuje Baldura, bo właśnie mój szwagier, który nie grał w żadne turówki nigdy. Ja grałem w Pilarsy, grałem tam w poprzednie Baldury, czy w Pathfindera, więc dla mnie to jakaś nowość nie była. Ale tak jak na przykład mój szwagier zaczynał od zera z turówkami i on wsiąkł w to tak samo jak i ja. Dlatego no, bo turowa walka jest, moim zdaniem przynajmniej, jest lepiej zrobiona niż w innych grach turowych, plus mamy te rzeczy jak cutscenki, gdzie na przykład w takim Pathfinderze, czy w Pillars of Eternity, to masz festiwal czytania, tak? Jak nie lubisz takich rzeczy, no to się odbijesz od tej gry, bo tam jest naprawdę, tam nie ma tych Jest tych voice dialogów, actingu, nie? No. jest tych dialogów i musisz to czytać. A tutaj masz cutscenki normalnie, przybliżenia, fajna mimika twarzy, no wiecie o co chodzi, jak graliście, czy widzieliście. Więc ja osobiście, jeżeli ktoś chce sobie zacząć przygodę z takimi grami, z RPG-ami, to niech zacznie od Baldura III. Polecam Tyle imprezka. było ode mnie. Tyle było ode mnie. Approved. No, Imprezka approves. ja ze strony Playki, bo ja tylko No. na Playce mam Baldura,
Jezu, odbijałem się od niego, nie wiem, z 5 razy, może więcej nawet i już żeśmy też kiedyś z JJ-em i z Sadowskim w koopie zaczęli i też tam to po pewnym czasie było porzucone. Ja miałem problem, nie wiem, czy po prostu zły wybór klasy na początku, czy coś tam mi wiecznie nie pasowało w tym gameplayu. No i teraz wyszedł patch, dodali subklasę do barbarzyńcy, jest tam gigant taki sobie fajny i robię taki rozpierdol, tak mi się zajebiście Siadło? gra, ale to przepotężnie, człowieku, to lecę, czyszczę wszystko, liżę te ściany tam i pierwsze co właśnie, to na grupie pisałem, jak odpaliłem, bo mówię, co jakiś czas, co jakiegoś tam patcha ściągałem tego Baldura i wiesz, od nowa zaczynałem, czy tam wiesz, Próbowałeś, starego no. save'a próbowałem i powiedzmy kręciłem się non stop po tych samych lokacjach, to widać, że optymalizacja, no to i na konsolach też jest dużo lepsza, chociaż tam jakoś, przynajmniej w tych pierwszych 2 aktach nie było problemu, tam podobno w trzecim to się wykrzaczało dosyć Tak, mocno, no, jeżeli chodzi, oryginalnie trzeci jeżeli to były chodzi dropy o totalne. klatki, no, ale nawet tekstury, wiesz, takie rzeczy typu wczytywanie tekstur, jakość tekstur, to też mocno na plus poszło. I no, to mówię, pierwsze co było jak odpaliłem, to pisałem właśnie chłopakom, że mówię, kurwa, ta gra w ogóle wygląda dużo lepiej niż wyglądała wcześniej. No tak, No i co, zajebiście. crossplay przetestowaliśmy, wszystko tam działa tak jak Fotomoda powinno, no też mówię, na waleta. Fotomod to tam wiesz, nie no fotomod naprawdę spoko, jest fenomenalnie ten fotomod zrobiony, można sobie uwolnić kamerę, wiesz, kąty poustawiać, możesz naprawdę daleko odlecieć, każdego przeciwnika sobie sprawdzić z bliziutka, w ogóle każdego NPC-a, wszystko tam możesz sobie, wiesz, przeorać w tym fotomodzie, jest naprawdę zajebiście zrobiony, bo w niektórych to jesteś mocno ograniczony gdzieś tam, wiesz, do paru metrów od swojej postaci ewentualnie, czy coś. Tutaj co ty, uwalniasz kamerę, elo, latasz sobie po lokacji, wszystko możesz sobie sprawdzić. No i co, no ja na razie, no i mam nadzieję, że w końcu na tyle wsiąknę, że ukończę i mam nadzieję, że nie skończy się tylko na jednym razie. Że Liczę w na końcu, to. tak, że w końcu zatrybię ten turowy, znaczy nie, walka ogólnie już mi teraz podeszła, jak już wiem powiedzmy jak grać, jak zaczynają działać poszczególne klasy, no bo wiadomo, że tam też nie grasz solo, tylko masz tą drużynę i sobie wymieniam tych ziomeczków i trochę tam testuję każdego po kolei i wiesz, z poziomami jak tam nowe skille dostają, powoli sobie to rozkminiam, no nie, no kurwa, no siada mi to po Siadło, prostu, w siadło, końcu mi to dokładnie. siada, tylko mówię, musiałem chyba znaleźć dla siebie na początek Odpowiednią klasę. taką odpowiednią klasę, z którą nie będę się tam jakoś na początku mocno męczył. No i mówię, ten barbarzyńca mi tak kurwa podszedł. Bo że Barbarian to- jest fajny. No i tam masz w ogóle, wiesz, fajne te dodatki w zależności od rasy, właśnie od klasy, w dialogach, że możesz to, wiesz, Tak, wykorzystywać. To są rzeczy, w których właśnie bardzo w innych grach na przykład brakuje, tak? Że tu dosłownie każdy twój wybór, nawet przy głupim tworzeniu postaci, ma wpływ później na dalszą rozgrywkę, nie? No to w No, Divinity już tak wybierasz było, nie? tak, no bo ja nawet jak gadałem z osobami, które też grały w Divinity czy w Baldura, to ja mówiłem, że to jest Divinity na sterydach. Dojebane. I osobiście, ja grałem, tak, w Baldurze spędziłem, no nie wiem, tam ponad 200 godzin w sumie na obu platformach. W Divinity spędziłem 90 godzin i porzuciłem tą grę. Dlaczego porzuciłem Divinity? Bo walka mi się nie podobała. Tam jest strasznie długie są te walki. No Dużo mi też dłuższe się niż to w nie Baldurę. podobało, przyznam. I bolało mnie to i zresztą też mój szwagier, bo zgraliśmy też ze szwagrem razem i też jakiś czas mnie później namawiał, mówię Tomek, no nie chcę się męczyć, wolę w coś innego pograć, mówię no spoko, do pewnego momentu była ta gra, a w pewnym momencie zaczęła mnie nużyć po prostu i no dla mnie jeśli chodzi o CRPG, no to właśnie no topka to jest Baldur, no tam później są Pilarsy i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, no to tak jak ktoś nie grał w Baldura, a grał w Divinity, to jest Divinity na sterydach. Z No, lepszą tylko z lepszą walką. walką. O, dokładnie. O, no to jeszcze tak, fakt, to fakt. No, bo ja Tak, tutaj także przyznam, nie, że mnie ja też też- trochę wynudziła ta walka. w Divinity Mówię, dwójce. ja miałem jakiś problem z Baldurem, ale nie dotyczyło to kurwa, nie wiem. Mechanik, jak tylko mechanik, klasy, tak? tylko, znaczy tak, gdzieś nie wiem, czy gameplayowo, czy po prostu miałem gdzieś problem na początku z zatrybieniem
tej walki turowej po prostu. Gdzieś, nie wiem, nie siadało, nie wiem czy mi nie siadało, nie wiem jak to powiedzieć, bo ogólnie no, Ciężko było ci się połapać. no powiedzmy, ale Baldur jako całość, jak to jest rozbudowane, co tam można zrobić. Ja ci powiem, że bardzo często teraz właśnie przy tym przejściu robię sobie tak, że jakieś tam szybkie zapisy sobie robię w trakcie na przykład dialogów i Konsekwencje po prostu patrzysz? dla beki po prostu, bo w ogóle gram barbarzyńcą, ale gram tą mroczną rządzą, nie? Tylko że staram się opierać, nie zabijać wszystkich Rządzy. od razu. Rządzę, tak. Tylko staram się temu opierać i takim dobrym, powiedzmy dobrym być. No chyba, że ktoś mnie wkurwi, no to elo, nie? Tego zarzuć. Ale tak, ale czasami po prostu, wiesz, tak sam dla siebie po prostu zrobię sobie save'a i zobaczę, co się stanie, wiesz. Naprawdę, tam jest możliwości tych, wiesz, tych dialogów, tego wszystkiego, no kurczę. Niech się twórcy nie dziwią, że każdy RPG będzie do tego porównywany, bo to, co oni w tym momencie zrobili po tym patchu teraz, jak to jest połatane, jak to chodzi i co tam można wyprawiać, no to naprawdę, to nie znajdziesz drugiej takiej gry i mówię, no muszą się inni liczyć z tym, że będą porównywani do Baldura, no i niestety, jeżeli nie wezmą się do roboty, będą kurwa przez tego Baldura jeszcze długo gnojeni, no. I bardzo No. dobrze. I bardzo Teraz dobrze, mamy tak. aktualnie 105 000 graczy w Baldurze w tym momencie. No grubo w chuj. Także niech się rozwija Baldurek. Nie wiem, Tymczasem to Assassin's Creed Shadows. Ja miałem tak, że Co, kolejny sukces? ta, Kolejny słowo. ja miałem tak z Baldurem Nie. wcześniej, że chwilę pograłem, gdzieś tam coś doszedłem do momentu, coś tam mnie wkurwiało, nie wiem, nie potrafiłem coś odeprzeć jakiegoś ataku, gdzieś się gubiłem w tej po prostu powiedzmy mechanice walki, tych czarach, tym wszystkim. A teraz to mam tak, że siedziałem na nocy w robocie, mówię, kurwa, niech ta zmiana się kończy, spierdalam do domu, odpalam Baldurka. To jest, wiesz, to już tak mocno wjechało, że no naprawdę jeszcze siadło, w chciałem końcu dopytać, siadło. to jest ostatni patchyk już? Nie wiem, bo już miało nie być Tak, patchy. już miało nie właśnie, być, no. a w końcu Miało nie być zapowiedzieli. nowych subklas, niczego i wyszło I w dodali końcu. jednak. No zobaczymy, czy będzie jednak patchyk, czy nie. Dobra, powiedzieliśmy sobie o Baldurze. Teraz przejdźmy do następnego tematu. A następny temat nawiązuje akurat do mojego ostatniego filmu na kanale. Mianowicie chodziło tutaj o sprawę gier na płytach. Konkretnie to o to, czy pakowanie pełnych danych tych gier, czyli wszystkiego dosłownie, na płyty ma jeszcze jakiś sens. I wtedy w tym filmie, jeżeli go widzieliście, to ja wam pokazywałem, jakie są plusy takiego rozwiązania i jakie są minusy, bo tu wbrew pozorom minusy też są takiego rozwiązania. No ja tam wam mówiłem właśnie, czy w ogóle to się opłaca, ile takie płyty kosztują i pokazywałem wam też rozwiązanie, które przedstawiło Nintendo. Nintendo konkretnie przedstawiło takie rozwiązanie, które nazywa się Game Keycards i chodzi tam generalnie o to, że będziemy mieć niby takie kartridże, które mieliśmy do tej pory, które zawierały całą grę, natomiast na tych kartridżach w ogóle nie będzie danych, tam będzie jedynie licencja do odpalenia takiej gry. Dane ściągamy sobie z neta, natomiast nadal możemy to normalnie sprzedawać, nadal mamy do tego pudełko, czyli w sumie większość zostaje po staremu, ale po prostu pliki gry ściągamy z neta. Tutaj wiem, że Benny chciał coś powiedzieć o tej fizycznej dystrybucji i czy to ma właśnie sens, także Benny może zacznij. Znaczy, kurwa, no ja to już się trochę, nie wiem, czy trochę zmieniam punkt widzenia właśnie przez to, znaczy to jest wina wydawców, jak to robią, wiesz, jeżeli kupujesz grę na płycie, no to myślisz sobie, zajebiście, mam grę na płycie, pierdolnie net czy coś, zainstaluję sobie z płyty, tak? A tu potem się okazuje, że nie masz neta nawet ty, tu już nie chodzi o to, że im pada serwer czy coś, tylko ty nie masz neta, mówisz dobra, spoko i nie wiem, coś się wydarzyło, musisz zainstalować grę od nowa, bo tam wywaliłeś ją i się nagle okazuje, że tam masz 70 mega tylko launcher taki powiedzmy, instalkę, która Tak. zaczyna to, że cała gra jest pobierana z neta i ty w tym momencie jesteś w dupie i takich gier jest od groma. A druga sprawa, masz grę na płycie i powiedzmy to jest pełna wersja, po czym Day One Patch jest praktycznie nową wersją gry. Musisz pobrać całą nową wersję gry, która jest dosyć mocno zmieniona od tego, co ty masz na płycie. Masz jakąś kurwa wersję beta na przykład, nie?
Dosłownie, No, zdarza się że tak. z płyty, bodajże Silent Hill 2 tak ma, że wersja płytowa to jest jakaś potężnie stary jakiś build i to jest zupełnie inna gra. Znaczy zupełnie, no może nie zupełnie inna gra, ale tam naprawdę, tam jest masa Jakościowo się elementów, różni mocno, tak, no. ale tam nawet cutscenki masz pozmieniane, wiesz, tam naprawdę to jest momentami to jest inna gra, tak? I wiesz, i jesteś taki, what the fuck? O co tu w ogóle chodzi, wiesz? Nie wiem, no ja bym chciał, żeby wiesz, jednak jak jest wydanie fizyczne, i nawet gra zajmuje 150 giga i powinna być, nie wiem, na 2 czy 3 płytach, to niech będzie na 2 i 3 płytach, ale masz pełne dane, ale pełną grę, czyli wersję 1.0 powiedzmy, a nie jakieś tam 0.8, może będzie działać, może nie będzie działać. I no mi się wydaje, no po to są jednak te fizyki, te nośniki fizyczne, tak, żeby kupujesz, ty to posiadasz, a nie, że ty masz launcher do ściągania z neta, no. To pozwól, że ja tu ten temat troszeczkę nawiążę do tego, No co tak, powiedziałeś. no. Bo jeżeli chodzi o właśnie te płyty, tak jak mówiłeś, że mogą być nawet 2-3 płyty, to tu też trochę wzrasta koszt wytłoczenia tego, no bo to jednak trochę No kosztuje tak, no to przy wiadomo, kilkuset tak. tysiącach egzemplarzy, nie? I to też, dlatego też mniej więcej wydawcy na przykład nie chcą na to iść, tak? No bo to wzrasta koszt, dla Dobrze, nich jest poczekaj, mniejszy zarobek. dobra, przerwę No. ci, bo teraz mówimy No proszę, o 2-3 płytach. No to teraz powiedz mi, czemu na jednej płycie gra, nawet jak jest cała, i masz wersję fizyczną i masz wersję cyfrową, czemu cały czas te cyfry kosztują więcej niż te wersje płytowe? O co tu bo kurwa chcą chodzi? zarobić, no. No. Chcą zarobić wydawcy, to po pierwsze, a po drugie Sony i różne inne firmy, które mają sklepy, też zgarniają z tego 30%, tak? W przypadku To jest- dystrybucji pudełkowej, no to tam jest inny taki łańcuch, że tak powiem, no i tam każdy ma jakiś tam mniejszy procent, tak? W przypadku cyfry, już no bodajże- to bardzo dużo ma. No, Bodajże o tym kiedyś żeśmy tu, Daniel, rozmawiali, Tak, że to jest to, rozmawialiśmy że o tym jak płyty ci wylecą i będziesz miał tylko te sklepy cyfrowe, to te ceny jeszcze wzrosną i ludzie No, na będą pewno. się buldoczyć, ale to nic nie da, bo ci wyjdzie, nie wiem, Steam, wyjdzie Sony, wyjdzie Microsoft i powiedzą, no ale no i co wy chcecie zrobić? No gdzie wy kupicie? no nigdzie. No przecież wtedy już nie jest macie dupa żadnej w gale, nie? alternatywy, albo od nas, albo w ogóle. Nie pasuje, do widzenia. I nie będzie promocji 50%, 70% na święta, 15%, 20%. No, także widzenia. alternatywy już nie będzie. No tak, Także no i to jest tutaj właśnie... to jest to, no. Tutaj właśnie jeszcze chciałem nawiązać do tego pomysłu, który pokazało Nintendo. Ja zresztą zaraz o nim powiem. Jeszcze chciałem najpierw powiedzieć o tych płytach chwilę, bo ja na przykład niedawno robiłem materiał o PlayStation 5 Pro. Ja specjalnie, żeby zrobić ten materiał, kupiłem Final Fantasy VII Rebirth na płycie. Bo ja w to w ogóle nie grałem, zresztą do dzisiaj nie grałem, bo nie mam czasu, ale specjalnie kupiłem, żeby przetestować patch, tak? Bo ten patch tam wyszedł, ulepszył grafikę. I szczerze, że to była pierwsza gra, którą żałowałem, że nie kupiłem cyfrową. Wiecie dlaczego? Bo ta gra ma 145 giga na 2 płytach, ona jest w pełni na płycie, natomiast napęd w PlayStation 5 O matko, ma gdzieś tak ze 28 mega na sekundę chyba? Coś w tym Oni stylu. oni obniżyli w ogóle na premierę, ten napęd chodził szybciej. Oni potem po którymś update'cie, żeby on tak nie wył, to obniżyli No, prędkość, możliwe. żeby on tak nie wył i w tym momencie instalowanie gry z płyty, to tak jak Wolno. mówisz, to 3 gry ściągniesz, zanim jedną z płyty Dokładnie. zainstalujesz. I to mnie też trochę wkurza. No i też dostrzegam tutaj problem, że gry będą cały czas rosły, tak? Nawet jeżeli my będziemy mieli te wszystkie dane na płytach, to się może okazać, że grę będziemy instalować godzinę, tak? Jak będzie bardzo duża, no bo za 10 lat podejrzewam, że te gry przekroczą 200 giga, tak? Jeżeli będziemy mieć te same płyty, no to może być czasowo bardzo niefajnie. Dlatego też mówię o tym właśnie w kontekście ładowania na przykład części danych na płyty. I jeszcze chciałbym, jeszcze powiem właśnie, jeżeli bym tą samą grę, to Final Fantasy, jeżeli bym zainstalował z internetu, to wyszłoby to ponad 3 razy szybciej niż z płyty, bo ja mam łącze 1 giga, wcale nie jest takie szybkie, a jednak prędkość by była dużo, dużo szybsza, także trochę mnie to wkurzyło. Dzisiaj miałem pre-download Forzy na Playaku, 159 giga, pobierałem 29 minut.
No, Także- raz, dwa poszło, nie? Także podejrzewam, że dużo szybciej niż jakbym miał coś takiego z płyty instalować. No właśnie. Ja bym się tam kurwa pociął i sypał solą chyba, jakbym miał to z płyty instalować. I podejrzewam, czy nie wiem, czy by mi jeszcze konsola przy okazji nie przeszła w stan uśpienia i bym potem nie I musiał to się od nowa. wyłączy. No, dokładnie. Już się to zdarzało mi też. I dlatego ja też jestem takiego zdania, że w sumie mi się wydaje, że nie warto tych wszystkich danych pakować na te płyty, tak? No bo tak jak widzisz, potrafi to zająć strasznie dużo czasu. I jeszcze tutaj jest ostatnia rzecz, do której chciałbym nawiązać. To, o co mówiłem, że Nintendo wymyśliło. Nintendo wymyśliło te niby takie płyty, to są kartridże na Switchu, no ale powiedzmy, że mogłyby to być płyty na PlayStation. No, nośniki danych, powiedzmy. Nośniki danych. Na PlayStation ja bym też widział to rozwiązanie, że na płycie nie ma tak naprawdę żadnych danych, jest tylko licencja. Taka płyta była bardzo, bardzo tania w produkcji, także odpadłby ten koszt na przykład tłuczenia tego, bo tam w sumie nic by nie było. Wkładałoby się to po prostu do playki i to by działało jako licencja. Ściągałoby się te dane z neta. Odpadłby problem tych prędkości tych płyt, bo wszystko by się ściągało i tak z neta. A nadal byśmy mogli to sprzedać. Nadal by było w pudełku. Mi się wydaje, że to rozwiązanie jest naprawdę fajne, bo to jest taki kompromis. Nadal mamy do tego własność, a jednocześnie odpadłby problem zarówno kosztów produkcji tego i zarówno prędkości takiego nośnika. Także ja osobiście myślę, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o pudełka. Myślę, że Sony i Xbox może to podłapać od Nintendo i ja szczerze mówiąc za tym bym był, tak? Bo po tej sytuacji właśnie z Final Fantasy, no i po tej sytuacji, tak jak mówiliśmy, z Forcą, jakbyś miał to w pudle, to byś się pociachał, tak. To myślę, że to może być przyszłość i to jest całkiem fajny kompromis. No ale ja już za dużo mówiłem. No, wspomniałeś, że to jest własność. Sadowski teraz tego słucha i tam strzela zębami, bo Tak? on na tym On jest swoim tylko fizyk. wypis... Nie, on ma, wiesz, strasznie ograniczony net, tam mu No to niestety przepotężnie... takie osoby to są. No jeszcze się zdarzają i oni mają duży problem, wiesz, tam żeby coś zagrać, to chłop musi o 9 rano włączyć ściąganie, żeby na wieczór, wiesz, mieć grę, nie? O, To tam, no to jest... Tak, Coś tu Michał jeszcze chciał powiedzieć? Co tu Tak, Michał? Ale czekaj, bo wspomniałeś, że to jest własność z tymi Z licencjami gamecardami, tak. fizycznymi Nintendo. No, ale czy to nie jest przypadkiem fizyczne wypożyczanie licencji? Znaczy wiesz co, chyba te płyty to też jest fizyczne wypożyczanie licencji, o ile pamiętam. Już chyba nie ma takiej własności w ogóle normalnej. Natomiast działa to w ten sposób, że po prostu nadal możesz tym dysponować, tak? O ile pamiętam, chyba te płyty na Playce też chyba są niby wypożyczenie, że to jest, tak? No ale zastanawiam się, nie wiem, jak padnie sklep, no nie? No to jak masz grę na płycie, no to sobie odpalisz, a jak masz Tak. własną licencję, znaczy pusty kartridż z licencją, no to jak To już sklep jest padnie, problem. no to masz do niczego nieprzydatny kawałek plastiku, nie? To chyba nie ma Dokładnie. żadnej wartości już kolekcjonerskiej. No to Kompletnie kolekcjonerstwo żadnej. odpada. Natomiast ja sprawdzałem to też na materiale tam właśnie. No i szukałem takich przypadków właśnie, kiedy by na przykład sklep wyłączono z powodów innych niż bankructwo, tak? No bo mówmy się, że bankructwo to jest powód taki normalny, że można wyłączyć sklep. I nie znalazłem, szczerze mówiąc, takiego przypadku. Także mi się wydaje, że trochę to są strachy na lachy, że ktoś nagle sklep zamknie, no bo nie widzę jakoś zamknięcia sklepu, nawet jakiegoś starego, na przykład przez Sony i tak dalej. Na przykład tu mi widzowie też mówili, że był taki przypadek z Nintendo 3DS-em, natomiast ja sprawdziłem, nie ma takiego przypadku. Z Nintendo 3DS-em jest tak, że oczywiście Nintendo ten sklep zamknęło, ale jeżeli ktoś kupił coś, to nadal może z niego ściągnąć, także No, jest tak samo jest na PlayStation 3. Dokładnie, zresztą tam jest sklep jeszcze online nawet. Jest, tylko że po prostu już powoli gierki znikają, bo Tak. będą powoli zamykać ten sklep. No, licencje tam się kończą chyba i te gierki znikają. Tak, już ale jak naturalnie, ktoś już ale sobie kupił, dodał to do może biblioteki, to ma dostęp normalnie. Tak samo to tak jest samo na Xboxie. na Steamie też tak jest, bo ja na przykład mam taką gierkę Spec Ops The Line. The Line, O, mam to na jej nie ma już do Xboxie, kupienia. Na Xboxie jest Steamie, chyba. ale na Steamie już jej nie ma. Mhm. Ja ją mam po prostu w bibliotece i za każdym razem mogę ją sobie normalnie pobrać, nie? No, także mi się wydaje, że trochę to jest taki strach przed w sumie czymś, co się nie wydarzy, tak? No może jeżeli się wydarzy, no to będę to piętnował ostro, tak? No Wtedy się tak, wkurzę. no pewnie. Ja Ale na przykład nie jestem wiem, czy jest z tych, taki problem. no ja na przykład jestem z tych, że tak, warto mieć zawsze wybór, tak? No pewnie. Ale jeśli chodzi o pudełka, to ja sobie zbieram pudełka
te, które mi na nich, inaczej, gry, które były dla mnie wybitne, bądź jakiś wpływ miały po prostu Wyjątkowe. na gaming czy coś. Wyjątkowe po prostu. No i mam tych pudełek trochę, no nie mówię, że nie. Ale i tak większość gier kupuję po prostu w cyfrze, bo mi jest wygodniej, bo tak, no nie wiem, wychodził na przykład Cyberpunk, dodatek, przypuśćmy, taki pierwszy przykład. I ja od razu wybiła północ, bam, zasysam i o północy 20 już grałem sobie w dodatek do Cyberpunka, nie? No, I dla mnie to jest wygodne. fenomenalna wygoda, i wiesz, i spoko, no ja nie potrzebuję aż tylu pudełek. Wiem, że osoby, które potrzebują, na przykład właśnie tak jak Benny powiedział, Sadowski, bo ma chujowy internet. Ja mam 1000 No na tylko 1000, tak, wiesz, mam, jego mam to w pudło dupie. też nie zawsze właśnie ratuje przez to, że na tych płytach masz wiesz, No już 100 dużą mega, część danych. no nie, tam czasami masz 100 Albo mega, mało. 100 mega... Call of Duty w tym przoduje Call of chyba, Duty, nie? Black Ops No. nawet ostatni, tam masz człowieku 75 70 mega chyba danych było. na No, płycie dokładnie. i reszta zasysasz, tam masz 150 giga do zassania, takie minimum od razu z neta na dzień dobry, nie? To po chuj takie wydanie w ogóle. To już niech No jeszcze zrobią to w ogóle, kosztuje niech nie wytłoczenie, nie? No tak, po co to w ogóle wydawać? sensu, To już no. niech zrobią tylko cyfrę. Tak jak, nie wiem, teraz wychodzą te, no nawet Forza, to nie będzie miało fizycznego wydania. Elo, nie czekam, kupuję preorder, wiem, że tylko będzie cyfra, nie przejmuję się niczym, tak? Bo jakby mieliby mi dać znowu 100 mega tylko po to, żebym mógł sobie odpalić launchera na konsoli, który i tak wszystko mi zasysa ze sklepu, no to dajcie, no spokój, no. Pudełko to ja sobie No, mogę to okładkę racja. wydrukować i sobie, wiesz, wsadzić w pudełko normalne, postawić na półce i niech se stoi. No. Pudełko kupisz za 5 na Elixie i sobie wydrukujesz Nie, no opłatę tak. i no. będziesz miał. Jak już mają wydawać wersje pudełkowe czegoś, to już niech robią to tak, że faktycznie, jak tu kolega mówił, pierdolnie ten sklep, to ty wsadzasz płytę i jesteś pewien, że w to zagrasz, tak? A nie, że i tak nie zagrasz, bo nie masz skąd tego kurwa ściągnąć, bo sklep padł, no. No spoko, rozumiem twój punkt widzenia, natomiast tak jak ja mówiłem, ja jestem w sumie za tymi game cardami, które Nintendo pokazywało, tak? Ale no mamy Znaczy, odmienne no, po ale prostu punkty widzenia. to jest, wiesz, znaczy to jest dalej, no praktycznie to samo, no tam, wiesz, tam masz licencję, no ale dalej jesteś uzależniony od tak, no tego tylko, że mogę sprzedać internetu. to, tak? No tak, no możesz sprzedać, na PlayStation To też jest dla przecież mnie płytę plus możesz duży, sprzedać, tak? Nie, no spoko, fajnie, tak. no tylko dalej musisz pobierać wszystko z neta i w razie jakiejkolwiek awarii, czy u ciebie, czy z ich strony, a to tam różnie się potrafi dziać, ja nie mówię, że sklep od razu zamkną, ale nawet, no zdarzają się te No, zdarza awarie, się, przecież nie? i tam Pewnie, Sony zdarza ostatnio się. miało parę dni, także wiesz. No i jesteś ujebany w tym momencie i co ci po tym? No nic. Nic z tym nie zrobisz. Możesz sobie popatrzeć i sobie selfie zrobić i na Instagrama wrzucić. Patrzcie, mam Mario Karta, w którego nie mogę zagrać, bo sklep nie działa. Ale Wiecie selfie co? można zrobić, słuchaj, lajki Najlepszym będzie chyba zbierać, kompromisem to jest to, co jest na Gogu. Masz grę, pobierasz instalkę, przechowujesz u siebie. Nie boisz się, że No, to kiedykolwiek jest fajne. cokolwiek GOG to zamkną. robi zajebiście. Możesz normalnie pobrać Exeka i Essa. Możesz nawet komuś sprzedać tą instalkę na pendrive'ie. No, Nie, GOG to w ogóle, tam to jest mistrzowski, jeżeli nawet chodzi o podejście do tych starych ich tytułów, że tam co sprzedają, że wszystko przystosowane. Ja nie wiem, nigdy nie miałem tam żadnego problemu z żadną grą, dosłownie, tam nigdy się nie Ja miałem, spotkałem. przyznam. O, proszę. ja mam Cyberpunka z GOGa i on działa fenomenalnie, naprawdę. Ja miałem 2 razy, już przyznam, problem i wkurzyłem się nawet na nich, że piszą, że na przykład jest obsługiwany Windows 10, a nie działał u mnie, tak? Ale zwrócili mi kasę, także tam nie mogę powiedzieć. No to kurde. Ja nigdy nie miałem problemu, a głównie u nich kupuję naprawdę jakieś, jak już kupowałem, to jakieś tam stare gry, takie stare. Anno jakieś kupiłem i jeszcze EARTA chyba kupiłem, też działał. Typu Ale jakoś jakieś go tam posklejałem. diabełki, nie diabełki, jakieś fallouty, pierdoły, takie gry. No. I nie miałem problemów nigdy, wszystko zawsze. No dobra, no ja co akurat no. tam mam Cyberpunka wiesz. i Wiedźmina, więc no to są nowe stosunkowo gry, no Mhm. ale no nigdy też nie było z jakimiś problemu z nimi. Chociaż tam na Gogu chyba nie wszystkie gry można na ten moment pobrać sobie na dysk. Tam jest, Nie wiem. tam jest jakiś, nie, jeśli orientuję, to na przykład właśnie takiego Cyberpunka, to na przykład jeszcze nie można pobrać sobie na dysk, żeby mieć instalator. O. Ale no, duża część gier, o może tak powiem, duża część gier ma tą opcję, że no nie wiem, przypuśćmy kupiłeś sobie Baldury, pierwszy, drugi
I normalnie zasysa sobie instalator, czy tam Diablo, bo nie pamiętam, czy Diablo. Chociaż Diablo chyba 1 jest na kogo. Jest, no. Jest, tak. A tak, bo mi Kraszyk wysyłał instalator, bo mieliśmy grać O, z tego o. czasu. Ale Ej, poszło Dostałem w tu świat. licencję. Poszło w świat. Poszło, Ale- wszystko się nagrało do pierdla. gdzieś. ale tak, no jest tych rzeczy tam, no w sensie tych no większa część tych gier ma te instalatory, no to już są jakieś, no wiadomo, te nowsze gry, no to nie dziwię się, że jeszcze nie udostępniają tych instalatorów, no bo Boją się. siano, hajs. No dobra, to Jedno jest jeżeli chodzi pewne. o ten temat. Jedno No. jest pewne, skończymy z cyframi prędzej czy później. To jest, Pewnie to jest, tak, no. to jest nieuniknione, no, że jednak fizyczne będziesz miała, ale nowości. Ale nie. Nowości już niestety, no przyjdzie taki moment, tylko cyfra i elo i nie będziemy mieli nic do gadania. No dlatego w sumie ja też optuję nad tym rozwiązaniem takim pośrednim, bo spodziewam się, że może i Sony No tak, i to Xbox jest- skręcić to jest- nosem. Na taką całą cyfryzację, jeżeli już wejdzie, to jest taki, tak jak mówisz, po prostu tani nośnik jakiś z licencją. Przecież to niekoniecznie No. musi być płyta, nie? No ja nie Znaczy, wiem. tak, no ja tylko przedstawiłem, Kurwa, to że równie płyta, dobrze, ale pendrive mi równie się dobrze wydaje. może być pendrive do playaka, wiesz. Tak. Ej, a może Funko Popy? Co? Może Funko Popy, tak mają te. No Switcha były te NFT, takie figureczki Tak, do tak. przyczepienia. A, są te, jak to się kurwa nazywało? To, Nie, wiesz. To ma swoją nazwę. Pro- Tak, NFC to- chyba. Produkcja pendrive'a Nie. w tym momencie to jest, wiesz, tam koszt 2 zł, nie? To No dlatego mi się wydaje, no, że to był taniej, w sumie taniej niezły niż pomysł, całą nie? tą wytłoczenie płyty. No. No dokładnie. I I to tylko wiesz, wgrywasz licencję i do widzenia, tak? to by był śmieszny Bl- koszt i też myślę, blokujesz, że tak. też myślę, że na przykład to byłaby szansa dla mniejszych gier, żeby mogły się pojawić w pudełkach, bo wtedy koszt wytłoczenia, czyli tam produkcji był śmieszny, tak? Więcej by zostawało nawet dla jakichś mniejszych wydawców, którzy sobie nie mogą poradzić na przykład z dystrybucją tego. Mi się wydaje, że to by było ciekawe. No ale dobra, wszystko już powiedzieliśmy na ten temat. Amiibo się nazywają te figurki O, Nintendo. Amiibo, dokładnie, Amiibo. Tak jest. Brzydkie są jak nie wiem co. Ale dobra. Ale jak chcesz mieć jakąś postać w Mario Kartach, to musisz mieć. No musisz. Ej, ale to Kosztują ma nieźle. fajną wartość kolekcjonerską, jakbyś miał na niej klucz do gry, nie? I możesz sobie na półce postawić No. figurkę. Postać do gry. Chyba fajniejsze niż pudełko. No, No w ale to by sumie. trzeba ją wtykać chyba gdzieś, bo jak tutaj wyjmiesz tego kartridża, to ci grę wyłączy, Czyli co, nie? Amiibo z USB? No coś w tym stylu. chyba, Powiedzmy. czy z Czyli jakimś taki innym Amiibo złączem. pendrive jako kurwa ten łącznik, żebyś miał grę. No coś taki w tym klucz stylu. sprzętowy, nie? No, coś takiego, nie? Bo jak go wyciągniesz, żeby ci grę odłączyło, żebyś nie sprzedał koledze hehe i co grał dalej, nie? No. Dobra, Ale dobra. to przejdźmy do ostatniego takiego standardowego tematu, który jest zresztą równie ważny jak te poprzednie. To jest kwestia gier Xboxowych, Najważniejszy. które właśnie wlatują na playkę, bardzo ważny, dla Benego przynajmniej. O tym już porozmawialiśmy parę razy, natomiast teraz już mamy konkretne gry. Konkretnie jest to Forza Horizon 5, która właśnie wleciała, znaczy nie, jutro chyba wleci dokładnie, tak? 25 Forza. pojutrze. 20 Pojutrze. pojutrze, dobrze, wleci dokładnie, także my już graliśmy jakby co, bo robiliśmy recenzję, dlatego się mi pomyliło. I jeszcze jest Indiana Jones, który też już chyba wleciał na playkę, jeżeli dobrze Jest, mówię. już jest. Tak, już Tak? jest i też ja też grałem, mogę się przyznać. O, no to super, to także powiesz coś o tym. Ja od razu mówię, grałem w Indiana Jonesa na Xboxie, jest genialny, także bardzo się cieszę, że na PlayStation tutaj będą mogli gracze go poznać. Forza Horizon 5 też grałem na Xboxie, też jest genialna, bardzo mi się ta gra podobała. Co prawda grałem w 4, nie w 5, no ale tu zasady są podobne, tak, umówmy się, tylko jest więcej zawartości, tam jakaś ewolucja serii, że tak powiem, jest. I po innej stronie ulicy jeździsz. No dokładnie, bo to mnie zawsze irytowało, muszę przyznać. Ale no, ja się ogólnie bardzo cieszę, że w końcu jest jakaś fajna ścigałka, że tak powiem, na playkę, bo tam było Gran Turismo, ale to Gran Turismo nie jest takim odpowiednikiem, że tak powiem, Forcy No Horizon. nie, Gran Turismo to jest bardziej coś Jak a la Assetto. Motorsport, trochę bardziej, nie? Albo No jak- Assetto ja- czy Motorsport. No jak, coś w tym jak stylu. Forza Motorsport, no. No, to coś w tym No. stylu. A Forza Horizon to jest bardziej taki arkadowy, no i to jest, co tu dużo mówić, to jest najlepsza ścigałka chyba obecnie arkadowa taka na rynku.
nie No ma konkurencji chyba żadnej. To prawda. Zgniata wszystko jak szmatę. U nas grał w to właśnie Przemek, zrecenzował to, mówi, że jest genialne, ja mu wierzę, że na PS5 Pro jest grafika kozak, że działa świetnie, samochodów jest miliard, także ja mu wierzę, jeżeli on tak mówi, tak myślę, że jest. No i co, gorąco zachęcamy do zagrania, jeżeli chodzi o Force i gorąco zachęcamy do zagrania ze strony Game On Mediane, bo to są dwie świetne gry. A Zwłaszcza, że jest wybór, bo można grać i na PlayStation, i można grać w Game Passie, i na Xboxie. No Co kto dokładnie. woli. Co kto woli. A teraz oddaję Benemu głos, bo on tam już słyszę, że dyszy na tą Force, już jest taki Nie, napalony. nie. Ben już no tam to- jeździ resorakami po biurku. Nie, wiesz, w ogóle najlepsze, przyczepił. że tu siedzę, tak słucham was, a kątem oka widzę, bo tam młody w Forze u siebie napierdziela. A, Tam coś widzę, licytuje chyba jakieś te Chętkę fury. masz. Nie, no ja to, kurczę, no mój mokry sen się spełnia właśnie. To jest, wiesz, ja No mówię, i koniec pewnej epoki, nie? tak, no to wiadomo i początek, no początek nowej, mam nadzieję lepszej w końcu, że no te gry, to Sony też by już mogło tam sobie odpuścić. W ogóle Sony to ja przemilczę, co oni robią, bo oni nic w sumie nie robią i to jest najgorsze w tym wszystkim, że nie rozumiem tego, że te konsole się tak dobrze sprzedają, a oni nic No, praktycznie... 3-1. No, a oni Nie, nic więcej chyba nawet praktycznie razy. już od siebie w tym momencie nie dają, no bo ja nie wiem, no o co ostatnio wyszło? Ghost of Yotei dzisiaj zapowiedzieli, że wyjdzie. No zapowiedzieli, no w dobra, październiku. no w październiku, no ostatnią grą to co był? Concord zdech, a... O Jezu, nie. a Tylko nie ten ja- gruz. Przemek, Ale który zobacz, sensował. ale zobaczcie, to jest moment, że ty musisz grubo się zastanowić, kiedy oni wydali, co nie jest remasterem, co było jakąś nową grą i było to dobre. Ja no nie wiem, ja to już się gubię w tym. I w tym momencie to jest w ogóle paradoks, że najwięcej frajdy dają mi gry od Xboxa. Microsoftu. Na PlayStation Znaczy, nie, no, jest. na PlayStation dają mi gry, no ja to nie mówię, że to Microsoft, tylko no to jednak to jest to Xbox Game Studios, tak? To się Czyli tak ładnie od- nazywa, tak. Tak, czyli od Xboxa gry na Playce dają mi najwięcej frajdy. No i w tym momencie wychodzi Forza, którą uwielbiam, już mówię, mam ściągniętą, czekam, jutro północ. Nie wiem jak ja to zrobię, Zamiata. bo idę na rano do roboty w piątek, także nie mam pojęcia jak ja Co, to, jak ja to Monsterek, Kawusia, połączę. Jessa. Ale no na pewno podejrzewam odpalę, muszę to zobaczyć, bo będę schorowany cały dzień chodził. No i potem podejrzewam zarwę nockę, no wiadomo, tam ponad Warto. 900 fur, Meksyk i Essa, Open World. Z młodym siadamy, lecimy w koopie, jeszcze tam parę osób nam się zebrało też do ekipy, także będziemy latać i A ile Tym w bardziej. tam można osób grać w ogóle? 12 bodajże w sesji A to, jednej. to chyba Także zawsze jest, też jest na, tak, na PC-ta. jest spoko i co jest fajne, razem powiedzmy z tą wersją teraz na Playkę odświeżają trochę formułę gry, dodają kilka eventów, może tryb taki, że możesz sobie odświeżać stare eventy, które formalnie miały już nie wrócić do gry. No ale dzięki temu, no, że powiedzmy to wychodzi teraz na Playaka, żeby ludzie mogli pozdobywać te nagrody, No tak. będziesz miał nieograniczony dostęp, taką jakby oddzielną arenę będą dodawać, na której będziesz mógł sobie odtwarzać stare rzeczy i praktycznie będziesz miał dostęp znowu do całego kontentu gry, no nieograniczony dostęp do wszystkiego, Wow. co było, czyli jeżeli coś kiedyś pominąłeś, możesz sobie wrócić, wszystko nadrobić, powiem ci, I zdobyć. tam będzie tyle, kurwa, zabawy, Ale kontentu że to... tam będzie to wow. Masakra. Tam podejrzewam, że ludzi może to przytłoczyć na początku, bo nawet ja pamiętam, jak młody mi pierwszy raz odpalił tą piątkę tam u niego na sejwie, gdzie on już tam był dosyć tam dużo miał tego porobionego. Jak ja zobaczyłem tą mapę, to mówię, ja pierdolę, chłopie, tu człowieku, to nie wiem, jakbyś Skellige w Wiedźminie odpalił znaczników tyle, nie? No, powiem ci, no masakra, ale to jest, wiesz, wszystko jest na spokojnie do zrobienia, mówię, ja się nie mogę doczekać, także no, tylko mówię, no to jest to, że ja będę grał dopiero za 2 dni. Wy żeście już pograli, bo mogliście, wiesz, recenzować, także trochę wam zazdroszczę, ale już te 2 dni wytrzymam jakoś. Co do Tyle Indiana- wytrzymałeś, to 2 dni. Ja, to co tyle to jest? wytrzymałem, Dokładnie. to człowieku. Ja codziennie na Twitterze odliczam, także codziennie coś wrzucam związane z Forzą.
Do samej premiery tak będzie. A co do Indiana Jonesa, to ja to w ogóle byłem w szoku. Nie zapatrywałem się na tę grę w ogóle. Ja na Keymailerze się właśnie zapisałem do tego kiedyś tam i zupełnie o tym zapomniałem. Zapomniałeś. I siedzę jakoś w nocy, patrzę maila, dostaję Indiana Jones, wiesz, PS5, mówię, co jest ty? Patrzę Keymailer, mówię, no dobra, no to jak dali? Mówię, no to sprawdzę. No powiem ci, brakuje takich gier, w sensie to jest tak bezstresowa rozgrywka. I ja jeszcze, bo słyszałem narzekania trochę odnośnie walki, że gra jest w ogóle łatwa. To sobie włączyłem na najwyższym poziomie. No ja grałem na najwyższym właśnie, grubo jest. I nie, no jest grubo, ale dalej, ta walka w sensie jak się czaisz, te finishery, to jest takie trochę komiczne, ale to jest bardzo w stylu właśnie filmowym. Indiana Jonesa, wiesz, takim, tak. No w stylu filmów po prostu. Dokładnie, to jest idealnie zrobione. I ta eksploracja w ogóle tego świata, wygląd, scenki, dialogi, tylko przemilczę język polski. To dubbing to jest Matko Boska. Kto przy Aż taki tym dobry? pracował, to ja nie wiem. Człowieku, to jest... Zachwycił ja cię. pierdolę. No, ja zwiędłem. Kurwa, jak usłyszałem pierwszy raz, to mówię Matko Boska. To nie jest taki zły, stary tam. Nie no, Mi się wydaje, że nie jest taki wiesz, zły. jak przez ileś lat grasz w gry naprawdę, no typowo, wiesz, od Sony, te ich eksy, gdzie tam dubbingi to jest naprawdę top level i wiesz, dobieranie głosów do postaci i tak dalej, samo to jak one mówią, po czym odpalasz tego Indiana Jonesa, to jest komedia, to jest, wiesz, Monty Python taki, to jest jak jakaś, wiesz, ta karykatura normalnego dubbingu, to jest, no nie wiem, ja nie wiem kto przepuścił w ogóle, że oni to dali, dla mnie to jest śmieszne. Ale gierka kozak. Pomijając to, no zawsze możesz sobie, wiesz, zmienić język w konsoli, bo oczywiście w grze nie możesz zmienić języku, musisz zmienić w konsoli, żeby mieć inny język w grze. To pomijając to, Standard. no to jest naprawdę, ja byłem w szoku, no po prostu, że nie wiem, po tych pierwszych zapowiedziach mi to się wydawało, że ta gra to będzie taki, że to nie wiem, docelowo miała być gra pod VR-a, ale oni się rozmyślili i zrobili z tego takiego FPS-a i to, nie wiem, na filmikach mi to źle po prostu wyglądał ten sam gameplay, ale jak grasz w to, to odczucia są, no nie wiem, mam zupełnie inne. I mówię, i to skradanie, i ta walka, i w ogóle interakcja ze światem, z przedmiotami, to jak tam, co tam można sobie wyprawiać ze wszystkim, to nie, no jest bajka. No i szukanie tych skarbów, wiesz, te łamigłówki, tam jakieś poboczne, cały czas coś tam ci wyskakuje, wszędzie gdzieś coś możesz sobie zrobić. Nie, no to ci powiem, to jest naprawdę kawał solidnej gry, nie? Także no, mówię. Polecamy. Jest kwiecień i jak na razie najwięcej frajdy dają mi gry Xboxa i całkiem niedawno też jeszcze sobie na Playce i całkiem niedawno na Playce też grałem sobie Sea of Thieves, które też uważam jest no naprawdę super grą do koopa. Chyba że trafisz na chujowy serwer z wrednymi ludźmi, co ci utrudniają życie tam, ale pomijając to tak samo, to jest kolejna gra, którą mogę polecić z czystym sumieniem, jak ktoś szuka sobie, wiesz, wychillować sobie, popływać sobie po morzu, coś tam porobić z ekipą, naprawdę też genialny tytuł, nie? Ja, nie wiem, czy ty, Michał, co grałeś tu może mogę w Forza dodać? Ja- w ten? Nie dosłyszałem pytania. Sorry, bo tu myślałem, że już skończył Rafał. Rafał, skończyłeś? Bo chciałem Michała spytać jeszcze. Tak, nie, tam. Michał, chciałem cię spytać, czy ty grałeś może albo w Forza, albo w Indianę, bo właśnie nie wiem, czy... Ja grałem w Forze, ale ja nie potrafię zrozumieć tych wszystkich zachwytów nad tą grą, bo mnie po prostu wykręca, jak słucham dialogów, nie? Jakim jestem mistrzem, jakie wyczesane osiągam wyniki, jak mam setną
loterię, ruletkę, w której dostaje, loterię, w której dostaje kolejnego, nie wiem, Mitsubishi, kolejne jakieś Ferrari, a potem reszta samochodów się skaluje, żebym się ścigał z innymi Ferrari. Tam zero poczucia jakiegoś progresu mam w tej Forzie. Ale właśnie o to Znaczy chodzi nie, w tej grze, żebyś w Forzie ty miał w niej właśnie napierdalać. W Forzie to o to chodzi, że ty nie masz mieć progresu, bo tam możesz wziąć sobie Sirocco z początku gry i po 15 minutach zrobić je na taki poziom, że ty będziesz się ścigał właśnie z Ferrari i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby po prostu, nie wiem, zebrać wszystkie możliwe samochody, Pokemony co tam masz takie. do zebrania. To jest po prostu typowy arcade. To jest dobrze powiedziane. To jest jak zbieranie Pokemonów tylko z samochodami. No dosłownie. Tu o to w tej grze chodzi. I tu No cóż, wyścigi Pokemony same mnie nie w sobie... wciągnęły, więc... No mnie też nie, a za to się jaram mocno przez to, ile jest tych lubisz samochodów. fury nie? też. I No bo lubisz lubię fury i przez to jakie są, jak się nimi jeździ, jak to w grze się zachowuje, ale przede wszystkim jak ta gra jest przystosowana właśnie pod względem online'a. Jak tam te eventy możesz sobie tworzyć, jakieś tam, wiesz, drifty, zloty sobie robić, pierdoły, bo sam singiel, przechodzenie tych wyścigów to jest takie... No stypa. No to jest taka stypa, no dosłownie. To jeszcze jak grasz na wyższym poziomie, to spoko, bo tam jest wyzwanie, bo tam podejrzewam, że nawet średni poziom to nie ma sensu gry. Hard albo w ogóle najwyższy poziom i to jeszcze grać, powyłączać sobie tam jakieś, wiesz, duperele w samochodzie typu ABS-y, kontrole i tak dalej. No i wtedy zaczyna się zabawa na singlu, nie? No bo na necie to jest trochę inna jazda, tym bardziej, że ludzie, wiesz, jak zaczynają tuningować auta i mają o tym pojęcie, mimo że nie jest jakoś to mocno rozbudowane, to parametry, które tam możesz zmieniać, naprawdę mam znajomego, on prowadzi to nie, że warsztat, to takie całe centrum i on tam tuninguje przepotężne fury typu Huracany, Ferrari i tak dalej. I chłopie, on potrafił, wiesz, jakieś nie wiem, Mitsubishi brać, takie potuningować, że wiesz, każdy brał to samo, robił w tej samej klasie i chłopa nie mogłeś dogonić, bo on sobie tymi parametrami tak tam poustawiał, że wiesz, jakieś turbolaga nie miał, jakieś tam pierdoły, wiesz, ze zmianą biegów, wiesz, jak ktoś ma pojęcie, to naprawdę tam można cuda wyczyniać, Cudować. a przypomnijmy, że to jest tylko arcade, to jest czysty arcade, nie? A naprawdę tam można się srogo pobawić takimi rzeczami. Tutaj nie wiem, Także Michał, czy mówię, chciałeś to coś jest- dodać jeszcze? Ogólnie tobie nie urywa dupy, że tak powiem, No, prawda? moim zdaniem tam się chyba jeździ najlepiej ze wszystkich gier, w które grałem, takie wyścigowe. No jak, Model jazdy kozaczek jest. jak recenzowałem tego test drive'a nowego, Solar Crown, no to O nie, taka tylko była nie to. przesiadka, że myślałem, że palpitacji dostanę jakiś. No ale No, samo ten zbieranie test tych drive. aut, nie, to mnie nie bawi. Ja potrzebuję jednak trochę jakiejś fabuły, nawet takiej pretekstowej jak w tym Most Wantedzie, nie, że muszę pokonać 21 jakichś tam zawadiaków, czy ilu ich tam było. A tak po prostu słuchać, że jestem mistrzem, to mi się nie chce. No kumam, Kwestia o co biega. podejścia i co kto lubi. fakty. To Czy musisz, ciebie to boli musisz brak odpalić progresu jeszcze? Horizona, Tak. Horizona 1 musisz odpalić, bo tam się zaczynało od dna. Bo to miałeś dosłownie. Horizon 1 zaczynałeś jako taki typowy śmieć, gdzie musiałeś się załapać do tego całego festiwalu, a każda kolejna część to jest, że ty jesteś mistrzem już, bo wygrałeś ten pierwszy. No i to właśnie to się tak Kozaczek. toczy. 2 jeszcze była taka, powiedzmy, w miarę, że cię tak nie byłeś na piedestale, ale później 3, 4 i ta 5 to już wiesz, tam to jest właśnie to, że ty jesteś najlepszy, ty cały czas wiesz, wszystko tam najlepiej robisz, ale to wiesz, no ja to olewam. Dla mnie model jazdy, samochody, świat to już tam kwestia indywidualna. Mi tam ten Meksyk tak średnio w 5 siada, ale cała reszta, soundtrack, wykonanie, ilość samochodów, no i mówię, przede wszystkim to, jak można sobie tam w online z ekipą pograć i w sumie całego singla możesz sobie też, wiesz, w koopie zrobić z kimś, także to jest dla mnie bajka i przede wszystkim, no nie było takiej gry na Playce, bo te wszystkie właśnie test drive'y, Dead for Speedy, czy nawet The Crew, jeżeli chodzi o model jazdy, bo tam może powiedzmy fabularnie były jakoś tam porozwijane czy coś, to te modele jazdy to były, kurwa, no jakbyś jakimiś, wiesz, kartonami jeździł, no nie wiem. Traktorem, kurwa.
No, taki wiesz, wszystko takie ociężałe, takie klocowate było. No tu jest w ogóle... Kurczę, taki... Inna jakość, tak? Inna jakość lekkość totalnie czujesz to w jest. prowadzeniu tych tak i nie wiem, co na przykład w Dekru było dziwne, że nie wiem, żeby driftować, to musisz mieć auto do klasy do driftu typowo, że musisz mieć BM-kę ją stuningowaną w stronę driftu, bo jakby normalna nie potrafiła bokiem kurwa lecieć, bo się nie da, bo nagle jak bierzesz auto do driftu, to cały model jazdy ci się zmienia, wiesz, tak jakby Tak, fizyka tak, tak. auta, co jest w ogóle niepojęte, nigdy nie mogłem tego zrozumieć. A tu wsiadasz, bach, wyłączasz sobie kontrolę, do widzenia, lecisz bokiem, nawet defaultową, wiesz, nic nie musisz zmieniać dosłownie, żeby sobie bokiem, wiesz, pochillować sobie, nie? Także Wiesz co, to jest to, co w Forzie właśnie pokochałem, taki wiesz, luźne, ja wiem, luźne Benny, podejście. tylko Dobra, stary, dobra, finito. No, dobra, już kończę. bo jesteś zapalonym fanem, tak. Ja wiem, że ty ją uwielbiasz. Także Michał, chciałem wrócić do ciebie, czyli tobie ogólnie się bardzo podoba Forza, jeżeli chodzi o model jazdy, tak? I resztę, tylko no kompletnie ci nie pasuje brak progresu i ta fabuła, która jest cringe'owa, tak? No, dla mnie to jest taka piaskownica, w której nie mam żadnego poczucia celu, nie? Dlatego, nie wiem, też w Minecrafta się dlatego nie wciągnąłem, nie mam tam żadnego poczucia celu. Lubię zaczynać jako taki totalny nikt, nie? Dlatego na przykład Gotika lubię. Jesteś nikim, pomiatają tobą, no i coś tam osiągasz. A jak od razu mogę wszystko, no to mi się nie chce. To przyznam, że ja bardzo podobnie miałem z The Elder Scrollsem, na przykład online, bo tam było skalowanie levelu właśnie do mojego levelu enemy i też przez to przestałem w ogóle grać, bo też nie czułem totalnie progresu. Natomiast taki niby progres sobie zrobiliśmy z kolegami właśnie w Forcie, bo graliśmy sobie multi, koopa. No i umawialiśmy się, że będziemy grać jakąś tam klasą, któryś tam ten numerek, że były mniej więcej samochody te same. I ustawialiśmy na hard i graliśmy sobie wyścigi w koopie z komputerem na hard, we trzech. I myślę, że było fajnie. Kupowaliśmy coraz lepsze fury, tak? Także nie korzystaliśmy z tych wylosowanych, także zrobiliśmy sobie taki niby właśnie progres sami i to mi się podobało wtedy. Ale jeżeli bym dostawał te wszystkie fury tak za darmo, to też mi się wydaje, żeby mi to trochę przeszkadzało. No także tyle, jeżeli także chodzi o tą tak, Forcę. Także nie wiem, czy ty tu chciałeś coś dodać, Kamil? Co, Forcie? Dla No. mnie to jest najlepsza gra arcade'owa, jaka kurwa w życiu powstała. Grałem w Króciutko. 4, grałem No w jest. 5, bawiłem się elegancko. Dla mnie to jest Słuchajcie taka gra Kamila, typowo, słuchajcie żeby wejść, bawić się i mieć wyjebane jaja. I tyle. No, dosłownie. A I co możesz, do i możesz przy Indiego- tym spędzić 15 minut, a możesz spędzić przy tym cały dzień. Tak. I ty zresztą grałeś na deku u mnie w Force 4. I ta gra po prostu na deka to jest kurwa maestro. A jeszcze co do Indiego, no to ograłbym już go jakiś czas temu, ale czekałem po prostu na nową kartę. Bo niestety ten Indie działa tylko na kartach, które wspierają ray tracing. Czyli No, tak, słyszałem jeśli chodzi o o Nvidia, to są karty od RTX 20, serii 20 w górę, a jeśli nie mylę o AMD, to jest seria 6000 w górę. A ja miałem GTX-a przez jakiś czas ostatnio 1070 i po prostu ta gra nie miała opcji, żeby się odpaliła. No ale parę dni temu kupiłem właśnie 3060 i grałem już w tego Indiego. Działa fenomenalnie i to jest tak fantastyczna gra. Mam taki fan stłuczenia tych szwabów pierdolonych. Po głowie. To jest tak niesamowite. Zresztą druga rzecz jest taka, że jestem gigafanem Indiana Jonesa. Ja wszystkie no, filmy nie wiedziałem. oglądałem, byłem w kinach. Naprawdę uwielbiam tą serię Ej, po dobra, prostu. panowie, ja wam się muszę wtrącić, bo ja muszę no. uciekać, bo mam jakiś error, bo nam się włamali na konto. Aha, rozumiem, że sytuacja specjalna. Także Dobra. tak, wy sobie dokończcie, ja tu już się stopuję, żegnam się, zresztą Dobra, tak tam to zrobię tam na koniec. później Dziękujemy Ci podeślesz za mi. udział. Tak. Tak, Dzięki. także jesteśmy w kontakcie. No dobra, to trzymajcie się, uciekam. Narka. Dobra, hej, hej. My oczywiście zostajemy widzowie jakby co, także... Tak. Dobra, No, to tyle, no i z jeżeli tym chodzi o ten Indiem temat. No. A, Tak, mów, to mów, jeszcze mów. tego Indiego bym dokończył, bo tak, bałem się, że będzie problem, bo no jednak, no, znaczy no może, no to zależy jak to podchodzi, no 3060 Ti ciągle jest to dobra karta do 1440p i Full HD, takie jest moje zdanie, bo ona ma 8 giga. I przy 4K ona się lubi pocić po prostu w niektórych tytułach, bo No brakuje tak. tego VRAMu.
ale naprawdę grałem w tego Indiego tam, no nie wiem, ze 2 godziny, bo chciałem go sprawdzić po prostu, jak włożyłem kartę, wiesz, żeby przetestować i bawiłem się naprawdę zajebiście, kurwa, no będę grał w to na pewno, no nie ma takiej opcji, że tego nie skończę. No to krótko polecam. Miałem to kupić na PlayStation 5, ale wyszło tak, że pojawiły się fundusze, tak w skrócie powiem, i złożyłem po prostu kompa, wymieniając po prostu w sumie Steam Decka, powiedzmy, no został, nie sprzedam go, nie ma takiej opcji, ale no po prostu zużyłem peceta i no i teraz no dużo większe horyzonty, jeśli chodzi o granie mam, no i testowanie w sumie, no tak. No to jest Także ekstra. w skrócie, Forza 5, jak lubicie arcade'ówki, grajcie, bawcie się, to jest zajebisty tytuł. No i Indiana, Sam jesteś indyk. Indyczek Indiana, naprawdę też bardzo dobry tytuł. Nie wiem, jak to się spisuje na Playaku, no bo nie miałem możliwości ogrania, bo ja nie składałem żadnych requestów, bo akurat tak się właśnie złożyło z tym PC-tem, więc po prostu kupiłem Game Passa i sprawdziłem sobie tą grania. U nas Przemek gra i mówi, że bardzo ładnie chodzi. No ja się śmiałem ostatnio, że prawdopodobnie ten Indyk będzie działał lepiej na Playaku niż kurwa na Xbox. Na Pro na pewno, bo to dużo większą moc ma niż Xbox, nie? Tak, ale wiesz, no to były też na przykład taki, no ja tak zawsze lubię ten przykład podawać, ten Pentiment, że Tak, 120 były. klatek miał na Były PlayStation, akcje a na różne. na Xboxie miał 60. Ja nie wiem w sumie dlaczego, bez sensu dla mnie to jest, ale no ktoś Znaczy, tak to wymyślił. jest kwestia deweloperów, No bo tak, no to na pewno generalnie jest, jeśli tylko chodzi dlaczego? o czystą moc obliczeniową, no to Xbox jest najmocniejszą konsolą. Tak, w sensie Z tych był, bazowych, no, tak. przed PlayStation z bazowych, no to jest najmocniejszą. Mhm, no oprócz, nie licząc Pro, to tak. Dlatego No tak, tym bardziej tak. było to dla mnie dziwne, no ale ktoś tak wymyślił i tak No jest. cóż, jest jak jest. Dobra, ostatnia rzecz, którą już niestety bez Benego musimy tutaj wam powiedzieć, bo Ben miał sytuację specjalną. Sytuacja awaryjna. Sytuację awaryjną, dokładnie. To są fajne gierki, jakie ostatnio ogrywaliśmy. Pozwólcie, że ja tutaj zacznę na sekundę, bo ja tych gierek oczywiście mam bardzo mało. I jeżeli chodzi o gierki, jakie ostatnio ogrywałem, no to na pewno był to Star Seed, który zresztą zrecenzowałem. Mi się ta gra podobała. Osobiście myślę, że miała potencjał na więcej, bo tam niestety pokpiono troszeczkę sprawę, jeżeli chodzi o fabułę. Może niekoniecznie fabułę stricte taką, jeżeli chodzi o jakość tej fabuły, natomiast pokpiono bardzo sprawę z pacingiem tej fabuły, czyli że ona jest na początku i na końcu gry, a w środku nie ma nic. To jest bardzo duży błąd w grach tego rodzaju. Ale mimo to i tak bym tą gierkę polecił, zresztą recenzję znajdziecie na kanale właśnie. No i to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Michał, oddaję Ci głos. Grałeś coś ostatnio fajnego? Coś innego niż to, co recenzowałem? Nie, no może byś to co recenzowałeś, także A no to muszę polecić Mandragorę, no ale chyba sztosik. internet już polubił tę grę. Chociaż nie wiem, Tak. wydaje mi się, że dalej mają jakoś mało sprzedaży na Steamie. Jak ostatnio sprawdzałem, poniżej chyba 1000 było. No ale kurczę, jeżeli nie graliście jeszcze w Mandragorę, to mega polecam. Jest taka piękna. Nie wiem, czy to jest indyczek. Wydaje mi się, że to jest indyk. Coś takiego. Tak. Metroidvania, trochę soulsowe, znaczy w sumie to bardzo soulsowe, bo te wszystkie mechaniki z soulsów znane tam są, ale są bardzo przystępne, także jak ja soulsów nie lubię, nie podoba mi się to powtarzanie setki, może dziesiątki razy tych samych poziomów, tych samych bossów, no to tutaj chyba Nie miałem tylko dogadalibyśmy jednego się. bossa, gdy musiałem zrobić drugie podejście, także bardzo jest przystępna ta gra. Jeszcze chciałem Cię spytać, czy jest tak jak w Soulsach, bo zależy w których Soulsach, jak się na przykład na bossie zginiesz, to Cię respi od razu przed tym bossem, możesz spróbować jeszcze raz? Nie od razu, wiesz, są Trzeba takie przejść miejsca, kawałek. gdzie trzeba naprawdę kawałek spory przejść, tam to irytuje, więc dobrze, że nie jest aż tak bardzo trudno. Są miejsca, gdzie jest bliżej, ale zazwyczaj no to trzeba trochę się naskakać, żeby do jakiegoś bossa dobiec. No. To mnie wkurzało właśnie zawsze w Soulsach, muszę przyznać, bardzo. Ale ja sobie znalazłem taki sposób. Generalnie w Dark Soulsach, czy tam, znaczy w Soulsach od Fromu jest tak, że jeżeli klikniecie sobie, że chcecie wyjść z gry, to ona was zapisze dokładnie w tym miejscu, w którym żeście wyszli. Nie Tak. cofnie was do ogniska i możecie wrzucić Tak się save'a do robi chmury. speedruny. Możecie wrzucić save'a do chmury, wchodzicie z powrotem do gry, jak zginiecie, wrzucacie save'a z chmury i jesteście przed bossem, nie trzeba łazić. Miałem to powiedzieć. No, godzinę i tak dalej, także mi się wydaje, że to jest Bo- fajny sposób.
Ja to odkryłem podczas przechodzenia Bloodborne'a, bo... No tam trzeba biegać czasami, to może cholerę Ale dostać. nie, wiesz co, nie, ja lubię Soulsy, mi tam nie przeszkadza, że mam gdzieś biegać, to tamto, to już mniejsza o to, ale po prostu zawziąłem się, że na jednego bossa i po prostu, a w Bloodborne masz to, nie tak jak w Eldenie, że wywalisz się i ci odnawia flaszki wszystkie. Tak, Nie, tętnięcia tam tam musisz są, nie? mieć uzbierane w ekwipunku albo w skrzynce i potem ci się to, kończyć się to w pewnym momencie, jak cały czas się tłuczesz z tym bossem. No i ja tam siedziałem północy z tym jednym bossem, tukłem się i wpierdoliłem się z wszystkiego. I tak w pewnym momencie, i poszedłem spać. I rano wstaję i mówię, odpaliłem sobie PS4, bo tam też mam tego, bo mam ogólnie cyfrę Bloodborne'a i ten. I odpaliłem PS4, patrzę i mówię, kurwa, ja jestem zaraz przed tym bossem, mam wszystkie rzeczy. No. I hopla, update do PlayStation, kurwa, plusa, save'y. No, I mówię, dokładnie. odkryliśmy opcję save'owania. No niestety tylko na konsolach. Chociaż No. na Steamie chyba też taka opcja jest, ale Znaczy, tam troszeczkę tam jest to inaczej. chyba jest to jest inaczej. bardziej zautomatyzowane bardziej. Tutaj bardziej jest to manualne, bo nie zawsze to się update'uje. No ale generalnie, no tak jak mówisz, no jak ktoś ma problem z Soulsami, że nie ma zapisu, no to jeżeli gra na konsoli PlayStation, to można to obejść. No, także mi się wydaje, że to jest fajna opcja. Szkoda właśnie, że w Mandragorze tak nie jest w sumie, że powinno save'ować przed bossem. No moim zdaniem to jest taka naleciałość trochę tych Soulsów, bo w sumie, znaczy poprawili to trochę w Eldenie, tak? Powiedzmy sobie, w Eldenie ogniska były generalnie przed bossami. Tak, przy We każdym większości bossie tak. ognisko, no. I moim zdaniem to jest spoko, no bo może być boss trudny, ja nie mam z tym żadnego problemu, tylko mnie wkurwia osobiście bieganie do tego bossa godzinę, bo ja chcę, jak zginę, to chcę się z nim jeszcze raz tłuc, tak? No tak, no to DS1. No, na przykład to też mnie tam właśnie wkurzało w tych grach soulsowych, natomiast jak ja jestem blisko jego, mogę jeszcze raz rozpocząć walkę, to mnie to nie wkurza, ja chętnie jeszcze raz spróbuję. Nie, no tak, wiadomo o co chodzi. Wiem o co ci chodzi pewnie. Także 100%. także szkoda, że w tej Mandragorze tego nie ma, ale generalnie Michał, ci się gierka podobała bardzo z tego co widziałem. No, mnie się bardzo podobała. Wystawiłem tam A jest to w 8 Game na Passie? 10. Jest to w Game Passie, Michał, wiesz może? To Nie ma Mandragora? tego w Game Passie, nie. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Chyba w żadnym abonamencie nie ma. Ale polecamy Ale- ci jakby co, Kamil. No, Możliwe, że wskoczy do jakiegoś abonamentu, po wiecie? jakimś Bo czasie się słabo sobie sprzedaje. sprawdzę. Chyba. Za dużo gier mam teraz do grania, bo jest Indiana, jest Oblivion. Jutro wchodzi ten Claire, który będę grał na pewno, bo już zassałem sobie go na PC-ta w preloadzie. I który jest dzisiaj? 23, no to za miesiąc i 7 dni wychodzi Elden Ring, więc wiesz, muszę w ten miesiąc się uwinąć z gierkami, które mam do grania, czyli właśnie tak jak mówiłem, Indiana chcę pograć właśnie z tego Obliviona. Obliviona się nie nastawiam, że go skończę, ale chcę poznać po prostu ten świat, bo dla mnie to jest pierwsze podejście do tej gry. A, nowość. I chcę sobie zobaczyć. Pewnie Świetnie kiedyś go jest. skończę, bo ja lubię RPG generalnie. No i to są te dwie gry i no tego Claire'a chcę skończyć, przejść, zobaczyć go, no bo oceny są fenomenalne, bo widziałem dzisiaj, bo dzisiaj embargo zeszło. 90 No i coś 30 chyba ma, nie? 91 chyba. No to kozaczek. I no i co? No i wychodzi Elden Ring i ja znikam, w sensie, no... A coś fajnego ogrywałeś ostatnio właśnie? Oprócz... Z gier, które ogrywałem ostatnio, no to w sumie no najwięcej spędziłem czasu w tym, no w Indianie i w tym, no w tych grach, co mówiliśmy, Aha, nie? to już omawialiśmy, tak. Tak, no omawialiśmy, no testowałem trochę gier, bo tak jak już wspominałem, składałem kompa, więc no nie, testowałem sporo gier, na przykład Manor Lordsy w sobie pierwszy raz odpaliłem, bardzo fajna gra, taka, żeby sobie posiedzieć, pochillować, odpalałem, co jeszcze odpalałem, czekaj, kurwancka, że mnie skłamał teraz, Plague Tale Requiem, ten najnowszy, co był, Kojarzę. Age of Mythology testowałem, bo jest w Game Passie też. Atomfalla też sprawdzałem. No sprawdzałem po prostu gierki, które no jakieś tam wymagania mają, żeby zobaczyć jak ten zestaw się spisuje. No i generalnie rzecz biorąc, no nie narzekam, no. Czekam na spadek cen po prostu i kupię sobie 4080 albo 4090. Dobra, ja jeszcze chciałem dodać tutaj do tych gier, może to już trochę, no nie wiem, z początku miesiąca gierka, tak? Ten Ixion, którego recenzja również jest na kanale.
To jest już gierka bardzo dobra strategia, chociaż tam zasysa troszeczkę grafika, muszę przyznać, i troszeczkę też zasysa fabuła, ale no umówmy się, w strategii to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w strategii są mechaniki, tam są fajnie dopracowane, jest to bardzo fajna gierka. Także to mogę wam gorąco polecić, jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział recenzji Xiona, także zapraszam serdecznie na kanał, tam sobie znajdziecie. I tą gierkę gorąco polecam każdemu fanowi gier strategicznych na konsoli, a wbrew pozorom jest ich coraz więcej. Także naprawdę fajnie to wyszło. No i tyle, jeżeli chodzi o chyba nasz podcast, bo tutaj A wyczerpaliśmy jeszcze wszystkie wspomnę, tematy. bo mi się przypomniało No. o gierkach. Odpalałem update 2.0 Lords of the Fallen. A, no właśnie, jak tam to wyszło? Nie grajcie w to. Czemu? Dla mnie to się niewiele zmieniło, dla mnie to nadal jest mierna gra. W sensie zmienili trochę rzeczy na plus. Nie mówię, że nie, ale no po pierwsze, powinno być to na premierę. Po drugie, nadal to mocno odstaje od takiego, jak ja bym to powiedział, kanonu Souls-like'a. Na przykład mi się walka mi nie siedzi, jakoś ta postać się tak dziwnie rusza. Te rolki są takie, wiesz, jak człowiek jest przyzwyczajony do grania w gry From Software, no to potem jak idziesz do innego Souls-like'a, to jest no, inaczej. I jak to nie jest dobrze zrobione, jak Lies of P na przykład, bardzo dobry przykład, polecam, to jest jeden z niewielu Souls-like'ów wydanych kogoś innego niż From Software, którego mogę polecić i osoby, które nie grały w Souls-like'i, bardzo często się nie odbijają od tego tytułu, bo on jest specyficznie zrobiony też dla takich laików, jak to się mówi. I no tyle w sumie, no ja osobiście, no mi się nie podoba ten Lordsy. Wiem, że będzie trzecia część, będzie chyba się nazywać Death of the Fallen, jeśli się nie mylę, bo oni coś tam mówili. No ale no dla mnie no to jest takie 5/10 nadal. Słabizna dla ciebie. Czy no słabizna, no średniak. 5/10 to jest średniak po prostu dla mnie. No już gadaliśmy o tych ocenach. Tak, no ty masz skalę taką, wiesz, na chłopski rozum, a branżowa jest niekoniecznie taka, nie? Tak, branżowa to średniak to jest 7. No 6,5 gdzieś tak, to jest branżowa. No, Tak 7 to już jest no. taka w miarę dobra gra. No ale wiesz o co mi chodzi. No, No wiem, generalnie o co ci chodzi. nie jest to zła gra, ale nie jest to dobra gra. Nawet po tym update'cie 2.0. No tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, czy wygraliście, sprawdzaliście, czy nie. No tutaj tyle od siebie. A z takich gier, bo mi się przypomniało właśnie, bo grałem i w sumie chciałem szybko o tym zapomnieć. Ja planuję zagrać, szczerze mówiąc, ale... Jest ale w Game jeszcze nie Passie, to miałem możesz szansy. sobie sprawdzić po taniości. Znaczy Chyba, ja że tutaj tam masz. pozdrawiam wydawcę, podesłał mi, żebym sobie zagrał przy okazji PlayStation 5 Pro. Także przetestowałem, wygląda bardzo ładnie. To muszę przyznać, że graficznie jest kozaczek. Nie, wygląda ładnie. No. To ja też nie powiem, że nie powiem na wygląd tego Sekundę słowa. grałem dosłownie, żeby to przetestować właśnie tego patcha. Ja do Pro. pierwszego bossa doszedłem i wróciłem się. No ja w sensie, muszę wrócić, muszę popatrzeć. A ty, Michał, grałeś w to może? W Souls-like'a? Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo ty nie lubisz Souls-like'ów za bardzo. A, w ogóle chciałem spytać, czy ta Mandragora to można określić, jak ty tam mówiłeś, Soulsvania, że to jest chyba, tak? Soulsvania? No ja nic takiego nie powiedziałem, ale to brzmi bardzo dobrze w odniesieniu do tej gry. Tak? Kurde, Myślę, że ktoś tak, mówił, no. mi się wydawało, że ty. Nie, to może mi się pokręciło, ale to określiłbyś to takim słowem, tak, że to jest Soulsvania, ta jak Mandragora. powiedziałeś No, takie zdecydowanie. coś, to jak będzie w jakimś abonamencie ewentualnie na promocji, to kupię. To musimy go namówić, Bo żeby ja- kupił to normalnie, a nie w abonamencie, kurde. Ja lubię i Metroidowanie i lubię Souls-like'i, więc takie combo to No mogło to być coś fajnego. Coś dla ciebie to. Michał poleca. No i to jest Mandragorkę. krótka gra. A- Calak 20 godzin, myślę spokojnie. Mandragora, to się nazywa tak? O, już Mandragora wpisuję, widzicie? Już Whispers wpisuję. of the Witch Tree. 100. Dobra, chuj, Warto, za warto, tydzień, za byczku. tydzień kupię. Bier. Michał No, poleca. za tydzień wezmę. Akurat premia przyjdzie, to się kupi. Dobra, no to było tyle. Dziękujemy bardzo słuchaczom. Mamy nadzieję, że wam Tak. się spodoba. Wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Mamy nadzieję, że było fajnie. Jakbyście mieli do nas jakiś feedback, tak, czy było fajnie, co by tu poprawić i tak dalej. śmiało Komentarze, piszcie w linki do komentarzach. Twittera macie, pisać. My się Pisać. nie obrazimy oczywiście. Dokładnie. Ja nie Możecie nas nawet odpisuję. pocisnąć.
No. Jak to mówił Ej. ta reklama była? Że jakiś hejter zablokuj, dokładnie. Z Kubą Wojewódzkim. Z wojewódzkim, dokładnie. Wojewódzki coś tam się nie zna. Tak, Zablokuj. To, no, obiecujemy, że my tak nie będziemy robić, widzowie, także piszcie feedback. No. Tak. My tam Pozdrawiamy. wstrzymujemy każdą krytykę. Także żegnamy się. Za Benego też się żegnamy, bo Dokładnie. tutaj kryzysowa sytuacja wyszła. Mamy nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, bo to nie są żarty z takimi rzeczami. No. No i tyle w sumie, no co tu dużo mówić. Dziękuję wam. Czekamy na feedback, dziękujemy serdecznie. No i co, za niedługo się widzimy, prawdopodobnie jakieś 2-3 tygodnie, może krócej. Dokładnie. Trzymajcie się, siemka. Dzięki, hej.